Cześć, witam Was w moim dojo. Ja jestem Prospero, a to jest Pauper Dojo. Dzisiaj kolejny odcinek i jak już nam zwrócili uwagę widzowie, znowu jest niezmieniony opis. Pozdrawiam Kuszę. W trakcie to naprawię. Jeszcze nie wiem jak, zaraz to ustawię. Widzę, że jest z nami Umberto. Cześć Umberto, czyli Hubert. Jest i Skóra, siemanko. Panowie, dzisiaj trening sensejem, czyli będziemy grać ligę, a moim gościem jest najmłodszy gracz naszego warszawskiego pauperowego community, gracz znany z zamiłowania do pewnego specyficznego archetypu, który może dzisiaj nam zaprezentuje, zobaczymy. Zwycięzca ostatniego paprykarza, finalista turnieju Common Katowice, turnieju Trio, czyli Ludwik Ludrox Włodarczyk. Cześć Ludwik, witam Cię w Pauper Dojo. Cześć, witam, dzień dobry, dziękuję za bardzo miłe przywitanie. No i nie mogę się doczekać dzisiejszego grania, więc... Ja również bardzo Ci dziękuję za to, że przyjąłeś to zaproszenie, które w sumie tak spadło na Ciebie znienacka, bo wczoraj napisałem, jest wolny wieczór, zróbmy Pauper Dojo, czy możesz dzisiaj ze mną zagrać właśnie jakąś ligę, zrobić trening? Powiedziałeś, że tak, więc bardzo mi miło, bardzo dziękuję, że tu jesteś. Ja również dziękuję bardzo za zaproszenie i mam nadzieję, że spiszę się przynajmniej na 1-4. Przynajmniej na 1-4, no 0-5 jest do zrobienia, tak samo 5-0, jeszcze żaden z gości takiego wyniku nie zaliczył. Skóra mówi, że chyba wie czym zagrasz i ja teraz sobie myślę, że chwileczkę, my mieliśmy kontynuować tradycję i przygotować ankietę dla naszych widzów, czym Ty byś mógł zagrać, oczywiście wszystko w niedoczasie, zarówno ten opis odcinka niefortunny. Pytanie jak z tą ankietą, ja zaraz zobaczę, czy ona jest gotowa, czy może nie. Czy Ty ją ustawiałeś, Ludwik? Przypomnij mi. Ja nic z tą ankietą nie robiłem. Nie, dobra, to dajcie mi chwilę, ja zaraz w takim razie napiszę i postaram się równolegle z Ludwikiem poprowadzić rozmowę, bo Ludwik, tak jak Cię przedstawiłem, jesteś najmłodszym graczem naszego warszawskiego pauperowego community, który przynajmniej gra tak regularnie i w dodatku robi wyniki. Powiedz w kilku słowach, ile masz lat i jak długo grasz w Magica, w Paupera? Lat mam 14, w Magica zacząłem grać około 8 lat temu, w Paupera jest to coś koło 7. Od samego początku właśnie grałem w Centrum MTG, no i w sumie moja przygoda z Magiciem zaczęła się był taki event w Warszawie o nazwie Rzut Kostką i tam rozdawali właśnie takie starter decki 30-kartowe, no i tam właśnie wziąłem jeden z tych starter decków, tam zagrałem 3 mecze z tatą i od tamtej pory już nie przestałem grać i właśnie no tak to jest. No. Właśnie, bo byliście bardzo tak rozpoznawalni. Ja też, nazwijmy to, nawet o Was słyszałem, zanim Was poznałem, że na taki turniej przychodzi ojciec z synem, czyli tak, Robert, twój ojciec, on Cię wciągnął w Paupera, w Magica. Tak? Dobrze. Dokładnie tak było, że właśnie było tam to stoisko i tata tak powiedział, a zobaczmy tę grę, bo pamiętam, że kiedyś w to grałem, bo mój tata właśnie tam jak była 4., 5. edycja, to grał właśnie bardzo dużo w Magica. No potem niestety trzeba było przestać, ale jak zobaczyliśmy to stanowisko z free deckami, to czemu nie spróbować? No i tak to się zaczęło wszystko. No dobra, i właśnie. I zaczęło się od jakiego deku, czym graliście mogę sobie powiedzieć, statu, bo w sumie chyba podobnymi dekami zaczęliście. Dobrze kojarzę? W sensie na samym początku tam zaczęliśmy grać w standarda, ale no trochę nie wyszło, bo rotacja okazała się zbyt szybka, więc zobaczyliśmy jaki dobry format będzie taki na start, no i wyszło na Paupera, więc mi się bardzo spodobał jeden deck, który też mam bardzo duży sentyment do niego, jest to Infect, a mój tata zawsze grał czarnym kolorem, więc jako pierwszy swój deck stworzył Mono Black Controlę, tą jeszcze taką starą z 2018 roku.
No i to były właśnie nasze pierwsze deki. Tak, właśnie przez ten pryzmat was kojarzy, że ojciec z synem przychodzą infektem i tam gnębią graczy, którzy się tego nie spodziewają. Słuchaj, ja już chyba zmieniłem tytuł, powinien być dobrze. Udało mi się utworzyć ankietę, więc też ją wrzucam. Można klikać taką naszą ankietę, którą wam stworzyliśmy, czym tam Ludwik ma zagrać. I słuchaj, czyli tak, zaczęliście infektem, dość nietypowym dekiem, ale potem chyba testowałeś bardzo dużo deków i tak jak już się poznaliśmy, w ogóle chyba pierwszy raz w Piasecznie, tam takie były turnieje pauperowe w takiej bibliotece, tam też kojarzę, że byliście, no a potem regularnie w centrum MTG i to, czym mi zawsze imponowałeś, że no właśnie będąc, no nazwijmy to młodym graczem, no po prostu dzieciakiem, który tak mi się wydawało, że przychodzi tutaj do tych staruchów, którzy mają no, jakby większe granie, doświadczenie, więc będzie na nich patrzył i z nich kopiował, to nie, grałeś swoje deki, grałeś właśnie swoje pomysły, no, czasami off-metowe, czasami metowe. Powiedz, jak to się stało, że czym się kierowałeś przy wyborach deków? No, wiesz, no, wpierw oczywiście było trochę cena, ponieważ tam dla 7-8-letniego dzieciaka to też no, nie mogę sobie pozwolić na dek za 100 euro. Więc też właśnie stanęło na infekcie, który wtedy nie był jakoś super drogi. No i właśnie ten infekt był takim trochę postrachem w centrum na samym początku. Bardzo dobrze wspominał swój pierwszy turniej, gdzie przyszedłem. Zagraliśmy tam 4 rundy, ja zrobiłem 3. miejsce i bardzo się właśnie tym podekscytowałem i właśnie bardzo dobrze to wspominam. No i przez tam właśnie pierwsze jakieś 2 lata grałem tylko tym infektem, różnymi wersjami, a potem właśnie tak zacząłem testować deki z mety i w sumie przetestowałem prawie wszystkie. Tam zostało kilka nielicznych, ale właśnie stanęło na tym jednym specyficznym, którym gram teraz. Jakim, okej, nie wymieniajmy jeszcze, choć pewnie się widzowie domyślają też choćby po samej treści ankiety, ale no na przykład też chyba dużo grałeś White Winnie i tym dekiem wygrałeś właśnie ostatni paprykarz. White Winnie grałem z 3 miesiące. Stwierdziłem po prostu, że ja bardzo lubię agrodeki, więc czemu by nie zbudować? Miałem praktycznie wszystkie karty, dosłownie brakowało mi tam 3 pledży, więc się szybko dokupiłem, przyszedłem na turniej w czwartek w LGS-ie, no i zrobiłem bardzo dobry wynik i potem grindowałem tym dekiem właśnie przez tam 2 miesiące. Ponieważ wtedy był według mnie to bardzo dobry metacall, bo było bardzo dużo affinity i cooldoty w mecie, a White Winnie po prostu miażdży te 2 deki jak mu się podoba. Więc grindowałem właśnie tym White Winnie, no ale teraz niestety trochę ta meta się pozmieniała i dek jest trochę mniej grywalny mimo wszystko. I trafił na półkę. Na razie tak. Może się to zmieni i mam nadzieję, bo bardzo mi się podobało granie tym deckiem, więc. Ostatni raz go testowałeś, czy no jeszcze go tam cisnąłeś na Komonie w Katowicach, na turnieju sobotnim, dobrze pamiętam? Tak, właśnie na main evencie jeszcze wziąłem po raz ostatni ten deck. Pomyślałem, że jak wejdę do top 8, to jeszcze nim trochę pogram, a jak nie, to odkładam go i może jeszcze przyjdzie na niego pora. I wróciłeś do, no wymówmy to słowo, swoich ukochanych ścian, deku, który też ogrywałeś w różnych buildach, bardziej combo, też kaskadowe ściany. Jakie wersje tam przechodziły Ci przez ręce? No, przez ręce przeszły mi w sumie wszystkie, ale najbardziej mi się spodobała combo lista. Kaskadę też bardzo lubię, ponieważ jest to deck, który bardzo szybko wstawia te duże kreatury, czyli w sumie takie trochę agro, trochę tempo. A jak mówiłem, bardzo lubię agrodeki, ale bardziej do gustu mi przypadły te combo jednak.
Rozumiem. No i co? I też chyba ten deck ci oddaje. Nie jeden czwartek nasz pauperowy w centrum MTG tym deckiem wygrałeś. Trio na Komonie też poszło wam, całej drużynie. Grałeś, przypomnijmy, razem z Hubertem, który grał właśnie White Winnie, oraz z Patrykiem Micigiem, który grał Kuldotą. No i doszliście do finału chyba naprawdę tak przebojowo. Jak tobie szło w sumie w trio, bo nie wiem, to oni ciebie ciągnęli, ty ich, jakie miałeś meczapy i jak ci poszło? Bywało różnie, ale miałem kilka bardzo łatwych meczapów. Na przykład 2 razy trafiłem Grul Rampę, która dla mnie jest po prostu bajem, bo zanim mnie zabije, to ja się skąpię i jest to deck Prima Zero interakcji. Miałem mały problem z Glee i był to jeden matchup, który przegrałem. Na Glee również grałem 2 razy, ale na szczęście ten drugi raz udało mi się już wygrać, co jakby uczyniło, że dostaliśmy się do finału, więc to też był taki ostateczny punkt, który udało mi się tam wygrać, więc jestem z tego zadowolony. No ogólnie matchupy nie były jakieś super trudne, tylko tam w połowie jeszcze turnieju trafiłem na Jordana, co nie było za miłym spotkaniem. No zostałem trochę rozjechany, ale na szczęście moja drużyna udało się jej wygrać, więc Czyli ten jeden mecz, twoja drużyna, twoi koledzy cię pociągnęli, no chyba na ściany trafić, znaczy ścianami trafić na Jordana to jeden z gorszych meczapów, jeśli nie najgorszy, bo to z kolei rozumiem, że nawet ciężko się jakoś ci bronić przed nim. w sensie blokerów mam dużo, ale mimo wszystko no najlepszy matchup to nie jest. No pewnie tak. No i właśnie ten finał, to naprawdę to myślę jest dojście do finału bardzo duże osiągnięcie, zwłaszcza na turnieju, który był, przypomnij, wyprzedany, tam te wszystkie tria się zapełniły, już wolnych miejsc nie było, łącznie 24 drużyny. No w finale po naprawdę ciężkim przebojowym meczu udało nam się was pokonać, ale naprawdę minimalnie tutaj nie wiem, przeżycie na jednym życiu przeciwko Kuldocie, no nie było łatwo, 2-1, ale też nas cieszył, że ten finał był warszawski. No i co, po tym turnieju, drugim takim twoim sukcesie w krótkim odstępie czasu, też cię zaprosiliśmy do drużyny, zostałeś członkiem CBZ.pl. No i co, trzymamy kciuki dalej za twoje sukcesy, jakby nie patrzeć, w wieku 14 lat, no to ja nie grałem w ogóle, nie, no to jest a ty już masz na koncie naprawdę fajne osiągnięcia, bardzo ci gratuluję. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że nie jest to właśnie, tak jak powiedziałeś, koniec moich sukcesów i będę starał się wygrywać jeszcze parę turniejów. No dobra, to czym dzisiaj będziemy grali? Przejdźmy do konkretów, patrząc na wyniki ankiety i o dziwo wygrywa oczywiście deck combo ściany w 5C combo, tak, to jest właśnie deck combo walls. Ja przełączę nas w takim razie na build twój i powiedz co dokładnie, czym dokładnie będziesz dzisiaj grał. No to oczywiście będę grał tutaj combo ścianami. Co ciekawe, będziemy grali 61 kart w mainie. Tak dla hecy. I jest to build dość specyficzny, ponieważ nie gramy winning wayów. Jest to lista od APAS 72. Stwierdziłem, że po prostu chcę tą listę przetestować. No i zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Z tego co widziałem, to ta lista właśnie zajęła 3. miejsce na qualifierze na Modo, więc zobaczymy, czy nam może się uda zrobić chociaż 3 Dodatni wynik, tak, dodatni wynik. No. Okej, 61 kart, no to rzeczywiście nietypowo. Co jest tą 61 kartą? Czyżby 13 Forest? Właśnie tutaj albo ten 13 Forest, albo Vivien's Grizzly. Tu nie jestem zbytnio pewien, ale albo właśnie się gra tylko tego Third Path Savanta. Tutaj widzę, że z powodu, że pewnie nie ma tych winning wayów,
to ten Vivian's Grizzly jest pewnie pod większą ilość draw. Ja Mhm. w swoich normalnych listach gram właśnie 12 forestów, tutaj jest ten jeden dodatkowy. No więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Mogę zapewnić, że ten deck nie będzie miał problemów z maną na pewno. Okej, właśnie, bo mamy tak, bardzo dużo kreatur, mamy właśnie, zaczynam od końca, 4 Generous Endy, które mają nam pomóc oczywiście dobrać te foresty, żebyśmy mogli w ogóle zacząć i mamy tak, 4 Quirion Rangery oczywiście, 4 Saruli, 2 Tinderwalle, 3 Orochi czy Orochi, jeszcze 3 Walls of Root, 4 Overground Battlementy, no to oczywiście i 4 Axbane'y, to też i nam się robi bardzo dużo właśnie tych kreatur takich manodajkowych i nie ma miejsca na Winding Way'e, które wcześniej widziałem, chyba grałeś, ale w tej wersji ich nie ma, tak? Tak, właśnie zamiast Winning Way, z tego co tutaj widzę, są dorzucone właśnie te 3 Wall of Fruitsy, jeden Orochi, albo tam 2 Wall of Fruits, Orochi, Tinderwall, w zależności od listy. Czyli jaka jest strategia tego deku? Po prostu dobierać i zagrywać kreatury z ręki, nie mieć tych właśnie tego drawu poprzez Winding Way, że jednak się będziemy w sposób naturalny dokopywać naszego winning pieces i jakoś się tam skombimy? Grałeś już tym dekiem, czy dzisiaj go testujesz? Deckiem ogólnie grałem, ale tą listę dopiero dzisiaj będę testował. No właśnie, mam na myśli tę listę, nie? Z tą wersją bez Winding Wayów, dużo kreatur i ten. Mamy oczywiście jeszcze te Lead the Stampidy, które zazwyczaj są 3 many, draw 5, więc no, draw jakiś tam jest zawsze, plus tak jak powiedziałem, gramy na początku, jak mówiłem o tym deku, gramy jeszcze to dodatkowe Vivian's Grizzly, więc jak dobierzemy albo Savanta, albo właśnie to Grizzly, to nie powinno być problemu z dobieraniem kart. Rozumiem. No może i tak, może jest to rzeczywiście taka strategia. Przejdźmy do sideboardu. Co w takim razie jest w sideboardzie? Też widzę chyba jakąś nową kartę. Wcześniej przynajmniej w grze jej nie widziałem. Jakbyś mógł ją powiększyć, czy na nią ten? Mogę tak zrobić, nie wiem jak mogę powiększyć, ale mogę. Okay, Tak. yes, your temple is under attack, czyli instant za 2 szarej i 1 białej. 2 opcje, wybieramy jedną, albo wszystkie kreatury, które kontrolujemy, otrzymają indestructible do końca tury, albo ty i twój oponent obaj dobieracie po 2 karty. Okej, no ciekawa karta. Powiedz, na co ją tu wrzucasz? Jaki mass removal, rozumiem, cię najbardziej boli? No, najgorszy jest oczywiście Clark Clan Shaman z analizą, więc ten spell po prostu rzucamy w odpowiedzi na analizę, przez to przeciwnik zamiast poświęcić jeden artefakt musi poświęcić praktycznie całego boarda zazwyczaj, no albo tam przynajmniej tam 3 czy tam 4, czy jak chce nam zabić enty, to aż 7 artefaktów, więc jest to karta, która może naprawdę zrobić bardzo duży value. No, a jak nie jest potrzebne nam to Indestructible, to zawsze możemy dobrać 2 dodatkowe karty, co może nam pozwolić dokopać się do naszego komba, co również nie jest najgorsze. Okej, ma to jakiś sens. A co ze szczurami? Czy to równie dobrze cię chroni przed szczurami z kolei? Mam na myśli kryptracy, nie wiem, oczywiście ich jest pewnie mniej, tak? Krakran Shaman gra oczywiście i w Awce, gra w Glee Combo, no czasami w Mannesie, więc może być liczniejszy, ale też i kryptracy są takim chyba mass removalem mało przyjemnym. No, kryptracy właśnie, tak jak powiedziałeś, są raczej rzadziej spotykane. No, jakoś na pewno działa. No, jeśli oponent, załóżmy, od razu zapłaci 3 many i popchnie szczury za 3, no to wtedy to jest spoko, bo wtedy zazwyczaj po prostu już nie ma many, a moje wszystkie creepy dostają indestructible. Jeśli to będzie robił, tak jak się powinno robić, czyli holding priority,
czyli że jeden resolve, potem drugi resolve, to z tym my zawsze może być tą jedną manę short na przykład, więc zobaczymy, czy uda nam się kogoś na to złapać. Mhm. No tak, no to okej, ma to sens. Co jeszcze? Co jeszcze się tam kryje? Bo ja nie potrafię rozczytać, zwłaszcza jaka jest ta druga biała karta z tyłu, czy to jest jakiś circle? Nie. To jest Crimson Acolyte, po A, prostu Crimson traci Acolyte. threat, tak, i może Okej. oddać za białą innej naszej kreaturze protekcję przed czerwonym. Również jest to jakiś niby tech na tego Krarka, na szamana, ale to lepszy jest ten temple mimo wszystko, tak mi się wydaje. Mhm. Z innych kart w sideboardzie mamy na przykład naszego kraba, którego możemy zdiskardować, aby skontrować spell albo abilitkę, chyba że przeciwnik dopłaci 3. Jest to bardzo fajne właśnie na jakieś combo deki albo bardziej kontrolne deki, żeby też właśnie albo skontrować jakieś sadistic glee, albo jakiś na przykład właśnie mass removal, albo toksyny, albo inne takie. Tak, przyznam, że bardzo mi się ten krab tutaj podoba w sajdzie. Myślałem, że może nawet więcej sztuk gdzieś tam się wsadza, bo no, deck ściany szuka kreatur, czy z Lead the Stampede, czy Winding Way, no tu ich nie ma, ale jak jest, no to dobiera nam kreatury i w związku z tym w sajdzie pod kreaturami kryją się nasze potrzebne spele, czyli właśnie krab jest kreaturą, ale jest tak naprawdę kontrą. Czasami się gra tę nagę, tak, jeśli dobrze pamiętam nazwę. Tak, też jest kreaturą, ale tak naprawdę egzilem artefaktów, więc no bardzo, bardzo pomysłowo. Co widzimy dalej? Healer of the Glade, 4 sztuki, czyli rozumiem przeciwko jakiemuś Bernowi. Tak, jest to 1 many, Krita 1-2, więc bardzo dobrze blokuje gobliny 1 na 1. Oraz po prostu mówi, że na ETB dostajemy 3 życia, więc jest to taki counterbolt. Bardzo dobry kart na Dota. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale na czacie Skóra skomentował: o, fajny deck, więc nie wiem oczywiście, czy to nie Tak, jest ciągnięcie mema, czy trochę się z nas nabija, czy może rzeczywiście w końcu pochylił się i po tych twoich długich namowach, żeby się przyjrzeć temu deckowi, coś tam mu się spodobało i może w takim razie gdzieś to przetestuje, bo mi się wydaje, że deck jest rzeczywiście bardzo ciekawy, dużo można w nim też pozmieniać pod siebie. No i tak, zobaczymy oczywiście w akcji, czy się sprawdzi, zwłaszcza, że też ty, przypomnijmy, trochę inaczej rekomendowałeś, że ten deck jest super na trio, niekoniecznie może na turniej singlowy, gdzie no meta trzeba się spodziewać trochę inaczej i będzie przeciwko nam się pojawiać, natomiast na trio też inne deki się zdarzają, no bo musimy dzielić, zwłaszcza ten Trio Unified, dzielić te karty, nie mogą się powtarzać, więc ty mówiłeś ściany, na trio najlepszy deczek. Tak, i dalej jestem przy tej opinii, ponieważ w sumie najbardziej boli nas Affinity, przez to, że gra tego Krarka nieszczęsnego. No a Affinity na trio bardzo trudno złożyć, ponieważ składając Affinity albo musisz złożyć jakąś gorszą wersję, albo po prostu zabierasz karty połowie deków z mety i twoi sojusznicy muszą grać jakimiś niezbyt ciekawymi dekami. Tak, to znaczy ta uwaga z Awką jest słuszna. Nie przypominam sobie na trio w Katowicach, Common Katowice, czy ktoś rzeczywiście grał taką Grixisową Awką. Jeżeli ktoś jest na czacie z nami, kto był tam, grał, widział, no to niech oczywiście napisze, ale może to wskazywać, że rzeczywiście wtedy liczba afek na trio spada. Dobra, kończąc, bo tak trochę odjechaliśmy, kończąc nasz sideboard, czyli tak, mamy scattershot archerów, czyli przeciwko wróżkom. Ktoś nawet chyba na czacie pisał, że w takim razie, czy UB wróżki chce złożyć przeciwko nam? Niech składa, tak. Tak, okej, dobra. I mamy aż 3 Tamiyo Safekeeping. Na co to wrzucasz? Safekeeping jest też spoko, bo jakieś właśnie Gardensy,
Albo też trzeba wziąć pod uwagę, że dostajemy 2 życia, więc jest, bo nie dość, że ochrania naszego stworka przed jakimś poltem, to również ochrania trochę nas i powoduje, że na przykład możemy blokować critami jak Quirion Ranger i się tradeować z kreaturami przeciwnika. No tak, to może być dobry play oczywiście. I na koniec 3 moment spisy. Czyżby też przeciwko Kuldocie? Przeciwko czemu? Jakimś boglom właśnie, czy przeciwko Jordanowi? Co tutaj skłoniło Cię do tych 3 moment spisów? Ja, jak mówiłem, to nie jest zbytnio moja lista, Okej, więc no dobra, czyli jest skopiowana. Dobra, to interpretuj, co w takim razie twórca miał na myśli i przeciwko czemu teraz Ty, mając to w sajdzie, byś to używał. zmieniłbym jedną rzecz teraz może. Możesz. Jak coś Ci przyszło do głowy, żeby podmienić, to śmiało. Właśnie nie przypadam za tymi momentpisami, ale chyba nie mam niestety tych kart, więc no trudno. No dobra, no to oczywiście te momentpisy na jakieś agrodeki, jakaś Gruul Rampa, Kuldota też, White Winnie i tego typu, Terror też na przykład. Okej, no dobra, to Więc wydaje mi się, że mi się one podobają. Wydaje mi się, że mogą tutaj zrobić robotę. Hasu z lasu pyta, czy standard bearer na kliby weszło. Nie będę odpowiadał za Ciebie, Ludwik, możesz Ty odpowiedzieć. właśnie szukam, czy mam w kolekcji, ale chyba nie mam. Standard bearera, tak? Mhm. Czyli odpowiedź jest Hasu z lasu, że tak, czy na gliby weszło, no na różne deki pewnie by je te standard bearery, czy te drugie bearery, nie standard, Właśnie ale ja tam preferuję Coalition Honor Guardy. właśnie, one są ponieważ większe. dokładnie, są większe, nie giną od Bolta albo Sweeperów, a robią dokładnie to samo, a w ścianach nie mamy jakichś problemów, żeby je skastować, więc Many nie brakuje, dokładnie, ja też widziałem gdzieś inne listy Ludwika, sam w pewnym momencie postanowiłem złożyć te ściany całkiem niedawno i też napisałem: Ludwik, dawaj listę, właśnie te Coalition Guardy były tam w tym sideboardzie, chyba działają. Jaki twój najgorszy matchup, Ludwik? Na co byś nie chciał trafić? Awka, tak, ze Skrarkiem? no w sumie Awka i A jakieś... Mirror? Skóra pisze Mirror. A Mirror to jest w sumie trochę skill. Nie, żartuję. No to jest oczywiście kto szybciej dobierze. No i kto wygra trochę die roll. Plus wydaje mi się, że w Mirrorze ja mogę mieć trochę ciężej przez to, że nie mam tych winning wave. Więc po prostu najwyżej będziemy się modlili po combo z ręki, no i pozdro, no i zobaczymy jak to tam wyjdzie. No zobaczymy, czy trafimy w ogóle na Mirror, no bo chyba tych ścian za dużo nie ma, to też nie jest taki przyjemny deck na modo, zwłaszcza jak to combo trzeba tam wyklikiwać, a przeciwnik nie chce się poddać, to są pewnie łatwiejsze i takie przyjemniejsze do grania na modo deki, więc może tego Mirroru nie trafimy. Ludwik, ja proponuję tak. Odpalaj w takim razie, odpalaj ligę, ja się na chwilę przełączę i pozwolę Ci tam w tle działać i wrócę do Ciebie, jak sparuję Cię z oponentem. A ja chcę jeszcze powiedzieć o jutrzejszym turnieju. Jutro jest Pauper Clash w Centrum MTG Warszawa. Zaczynamy o 11:00 i już teraz jest zapisanych, czy wczoraj było 15 osób, no szacujemy, że te 16 przekroczymy, czyli będziemy grali 5 rund i top 8. Takie są moje przewidywania. Więc jeżeli macie wolną sobotę i rozważacie jeszcze, co z tym wolnym czasem zrobić, to wpadajcie do nas. Myślę, że i atmosfera, jak to zawsze w naszym centrum MTG, będzie bardzo fajna. Aga i Jarek, tak jak zapowiadali, dorzucili sporo też pauperowych promek.
Hasu z lasu pisze, że mam super poświatę, no to jest, wiesz, po prostu green screen, moje studio i duch z dojo, tak, tutaj to wszystko jest nieprzypadkowo, że tak mnie oglądacie, za tym stoją po prostu efekty specjalne najwyższej klasy. No i jeszcze kończąc ten wątek właśnie turnieju Pauper Clash, no zapraszam, można się zmierzyć z warszawskim community, mam nadzieję, że też licznie się stawi ekipa CBZPL, czyli Centralnego Biura Zwalczania Pauperowych Leszczy, a jeżeli byście też szukali jakichś kart po prostu do kupienia, będę miał swój klaser, pudło z komonami, można się przekopywać, więc szczerze zapraszam. To w najbliższej przyszłości. A potem z takich turniejów chyba będzie już, czy dopiero Paupergeddon. No, ale to jeszcze chwilę. Tak, Ludwik, ty szukaj meczu. Dobra, to ja do Ciebie wracam, bo Ciebie nie było słychać tak naprawdę. Okej, dobra, jesteśmy już teraz razem. Czekamy Dobra, na no to sparowanie. jeszcze chciałem dodać, że udało mi się znaleźć tego Alition Honor Guardy, więc je dodałem. Zamiast 2 moment misy, więc może jakoś poprawimy niektóre matchupy. No dobra, no to super. Ja też chyba jestem zwolennikiem tej karty. Przekonałeś mnie, zwłaszcza, że właśnie nie ginie od Bolta. Powinno zadziałać. Mamy pierwszego oponenta. X102 i czyżbyśmy my zaczynali? My zaczynamy, no oczywiście pierwsza ręka bez landów, no to mulligan, druga też widzę mulligan, trzecia też mulligan, czwarta jest już kip. Jak się czujesz z mulem do 4? To się co? Zdarza, rozumiem. Coś na co będziemy grali tutaj, no. Okej. Przeciwnik zaczął z pełną ręką i widzę już czerwoną. Kuldofa. No tak, jest to Kuldota, czyli Clockwork Percussionist. No niestety trzeba przyznać, bardzo dobra karta. Bardzo dobra karta, która weszła całkiem niedawno. Okej, mamy jakiegoś blokera. Pytanie. O, jest kolejny. Nie będę blokował, chyba że się wytapuje. Bo wtedy ginie od Bolta. Jak zada 1 damage. Słusznie. Widzę, że dołączył do nas Gniewer i pozdrawia nas z Rzeszowa. Napisał, że skończyli FNM i dalej oglądamy Paupera. Czyżby to znaczyło, że odpaliliście gdzieś streama po prostu razem w tym, w sklepie? Fajny pomysł. Okej, na stole pojawił się Kesik, czyli to może nie być taka klasyczna agrokuldota, tylko bardziej też coś połączone z Pingerem. My wrzucamy kolejne krity, na razie jesteśmy na 118 życiach, to całkiem nieźle, aczkolwiek my mamy jedną kartę, nie jest to Lead the Stampede, nie jest to Draw, nie jest to Vivian's Grizzly, w tym momencie to Winding Way mogłoby się przydać, ale no dobra, no tak to jest, muliliśmy do 4, ciężko mieć szybko wszystko na ręce z powrotem. Prawda. Nie mogę odbić. Kurde, jakbym mógł to odbić, byłoby super. No tak. No to sobie mogę zblokować chyba akurat, to... Czy ja tracę na tym dużo? Nie. Okej, no przeciwnie. To w sumie spoko. Nie zboltował. Przeciwnik zagrał kuldotę. Okej, nasza ściana przeżyła, choć też się spodziewałem, że może być tutaj właśnie bolt. Poszła kuldota właśnie w Clockwork Percussionista, który zamienił się w kolejną kartę. Widzimy, że to jest Reckless Impulse, czyli przeciwnik będzie niestety nas pingował i dobierał karty, ale to daje nam szansę, że no już nam nic na razie nie zboltuje. Pytanie, czy ma landa kolejnego jest... Jest Chain Lightning, więc teraz pytanie, czy doczyta kartę i czy uda nam się może coś podbijać. Właśnie, tak, ściany, zwłaszcza... Tak, nie chcemy na razie dodawać sobie many. Dobra, to poblokujmy tak. Okej, jesteśmy
Okej, on, druga tura bez landa, no to nie jest top deck, który chciałem widzieć, no ale cóż poradzić. No jest chyba tylko kilka kart teraz, no właśnie takie Lidem Stampede by Cię pewnie ucieszyło, albo ten Vivien's Grizzly. No, albo Sabans też byłby spoko. No ale zobaczymy, co tam dobierzemy. To... No przeciwnik ma niestety pełną rękę i my jesteśmy na 12 życiach, więc tutaj spodziewam się, że może nas trochę popalić, ale tego Chain Lightninga na razie nie puszcza. No, bardziej mu zależy pewnie na znalezieniu landu, dlatego Experimental Synthesizer, bo oczywiście drugi Experimental Synthesizer, zobaczymy. Może poleci ten chain. Specjalnie pod baita nam tego chaina zablokuje Battlementem, żeby puścił i wtedy zabijemy mu po prostu Kasiga. No i zobaczmy, jak to wyjdzie. Przepuszczę za jeden. Tak, cały czas to jest całkiem jeszcze bezpieczna liczba życia, zwłaszcza jak jest na 2 many. Co idzie? Idzie No i Chain sobie- Lightning. No dobra, no to zrobimy sobie 2 czerwone. Dobra. Jest. I teraz zabijemy mu Kasiga. Tak, zabiłeś, dobrze. Już też się przestraszyłem, że w coś innego trafiłeś, ale No właśnie. tak, byłby to przypał. Dobra. To No, jest nie najgorszy draw. Kolejny bloker. Więc nie jest źle. tak, no Kuldotą na razie tą jedną wjeżdżać za bardzo nie może. To jest niedobre dla nas. Jeszcze Lando dobrą. I Bushwhacker. No oczywiście. To chyba się żegnamy. 3, 6, 7 kreatur my możemy zablokować, no 3 wjeżdżają na pewno. Nie to. Tego. Tutaj tak chcę. No to co? Zróbmy tak. Bo kolorową manę i tak mamy z Axbane'a. No to. Go next. Bo i tak miał Lethal w następnej, więc. No tak, ma Lethal, ma 5 kart jeszcze, więc wystarczyłby zwykły bolt z ręki. Rzeczywiście Kuldota nie jest przed side'em pewnie łatwym matchupem. Nie mamy tutaj w mainie jakiegoś live gainu poza foodami z Generosentów, których nie dobraliśmy. Na pewno kiepski, czy bolący nas był ten mul do 4. Ciężko się było potem odkopać, jeżeli nie dobraliśmy żadnego drawa, tylko po jednej karcie dobieraliśmy i wrzucaliśmy w stół. No dobra, no. Pierwsza gra. No, dobra. Lecimy drugą. Ile kart rzuciłeś? Rzuciłeś tych 4 healerów of the Glide i coś jeszcze? Łącznie wrzuciłem 7 kart, właśnie 7 kart. wrzuciłem tych 4 healerów. Wrzuciłem jednego Crimson Acolyte'a, ponieważ protekcja przed czerwonym. I tak jak mówiłem, Oczywiście. tam jest safekeeping. Time i safekeeping, dokładnie, zawsze 2 życia, też protekcja przed jakimś boltem albo innym paleniem, Przed śmiercią. albo przed śmiercią, no. No dobra, czy deck już został submitowany, czekamy na przeciwnika? Tak, czekamy właśnie na... Okej, no ciekawe, Zrobi. ciekawe co on może mieć tak naprawdę w sideboardzie jeszcze przeciwko tobie. Ja właśnie tutaj patrzę jego listę, z tego co widzę, to który jest dzisiaj? 18. To 4 dni temu zrobił puchek, więc mam jego listę i w sideboardzie, z tego co widzę, to kart na mnie ma 3 i są to 3 pyroblasty. W ogóle strasznie śmieszną listą gra, bo gra Dwarven Forge Chantery w sideboardzie. To są te z Ward Pay to Life i z prowessem, więc ciekawe tak. Tak, okej. O, no. Tutaj Skóra zauważył, że jest 61 kart i też, że jest to podejrzana liczba. No, tak jak Ludwik mówił, to ten konkretny build nie jest jego, jest skopiowany
od osoby, która zrobiła ten po prostu zacny wynik, więc to ona wymyśliła te 61 kart akurat w tej wersji, my idziemy w jego ślady, a Hasu podpowiada, że pyro wsadzi, żeby combo zatrzymać pewnie, tak. Tak, właśnie, wsadzi pewnie te pyroblasty, chociaż nie widział żadnej niebieskiej karty, więc długo się znajdował, więc może po prostu nie wie. Nie, no myślę, że akurat chyba nie ma combo ścian bez niebieskiego, no tam musi to być albo ten enchantment, albo właśnie parujący, więc to jest jego przerwanie ci komba. Ja na dobry ten znak odpalam banana pierwszego, mam nadzieję, że ta gra Smacznego. druga pójdzie lepiej. No to jest fajne. Dobra. No nie, czyżby nam zbagowało Ludwika? Mam nadzieję, że nie mój internet, ale chyba też mój internet. Ja już w takim razie biorę się za reset tego, żeby przywrócić. Nagrywanie idzie, ale mnie na chwilę rozłączyło. Już odzyskuję połączenie. Widzę, że Ludwik jest. Chyba nas z powrotem podłączyło, bo na chwilę zniknęliśmy. Dobra, ja Cię, Ludwik, troszkę słabo słyszę. Zaraz zobaczę, czy coś z tym dźwiękiem nie przez Ninja, ale już jesteśmy na streamie. Tak, na chwilę mi po prostu zginął internet, no ale już jesteśmy podłączeni. Dobra, no jest już w Tak, porządku wszystko? wydaje mi się, że już Cię dobrze słychać. Dobra, no to w tej grze ogólnie wygląda już sytuacja bardzo stabilnie, mianowicie kręcimy się w 2 tury. No i raczej nas nie zabije, nasza ręka dostaje nam 5 życia, więc wydaje mi się, że to powinniśmy wygrać. Oponent Tak. myśli, czy stworzyć czy zegzajlować Synta kartę. No i myśli, może się zorientuje, że Kesik. Your opponent has disconnected. No to Czyli widzicie, to ja rozwaliłem internet i sobie na chwilę, i przeciwnikowi, tak, to była cena, którą trzeba było zapłacić po prostu. może się stać. Jest join the game. Wrócił tak szybko jak ty, więc nie jest źle. No dobra, bo co, mamy już wszystkie kombopisy na ręku. Dokładnie. Tylko nie chcę się kombić z drzwiami, bo to nam zajmie z 10 minut, więc tutaj dobrze by było dobrać jakiś tutor albo coś. No dobra, zobaczmy, co wymyśli oponent. Wydaje mi się, że źle zrobił, bo źle zrobił. No, chociaż nieważne. No dobra, więcej healingu nie jest najgorzej. My tutaj sobie to na spokojnie rozegramy. Dostaniemy 4 many. I plus 6 życia i powodzenia. No i Tamiya. No dobra, ale on może mieć oczywiście jeszcze dalej bolty w ręku i ci go zboltować po prostu w swojej następnej turze. Prawda, ale jakoś się tam o to zbytnio nie przejmuje. No, jesteśmy na 23 życiach, mamy więcej kreatur niż przeciwnik. Nie spodziewam się, żeby nawet zdecydował się tutaj na jakieś ataki, bo Znalazł tego bolta drugiego, na nasze nieszczęście, ale wydaje mi się, że no mamy całe combo w ręku, więc albo dobieramy Roshiego, albo dobieramy X-Paina i powinniśmy to próbować wygrać. Wybraliśmy Quiriona. tak, rozumiem, że musimy teraz po prostu znaleźć coś, co da nam źródło niebieskiej many i wtedy możemy nawet ten Fleet from the Realm wrzucić na Overgrown Battlement, tak? Tak. No więc czekamy, czy przeciwnik się nam wystra tak zupełnie.
Niby jest na 2 kartach. No więc zobaczmy w sumie. Przeciwnik czeka, zbiera się może do takiego właśnie jednego ataku. Jakby tam mu się udało zagrać jeszcze jakąś kuldotę i bushwhackera, to chyba nadal by nie wystarczyło. Okej, zaatakował teraz. Więc pytanie, jak ja chcę to blokować? No wydaje mi się, że zablokujemy to na spokojnie. Czyli tutaj po prostu tak, jednego Quiriona mogę poświęcić. To w sumie strajdujemy się z Goblin Guide'em jednym. Tutaj zablokujemy tak. No i te 2 mogę wrzucić. Nie chcę, że ma wodę kolejną. Coś słyszę po połączeniu dźwięku, że troszkę nam zawodzi. Jest Electricer, jest strzał, czyli się nie strajdujemy z Goblin Guide'em niestety. No, było, ale jemu też trochę kreatur było, a my dalej bez niebieskiej. No właśnie, nabieramy niebieskie karty. Tutaj ten Drift of Phantasms, no jakby była niebieska mana, nie byłby nawet zły. No dobra, no zobaczmy, no nie mamy innego wyjścia. Czy ja to mogę tak wpuścić? Dobra, jak mam bolta, to warów. Puścimy za 2. Kesik. No kesik. No i dobra. No to jest coś, to jest, nie powiem, coś. No tym się poszukamy po Axebane może. Jest. Dobra. No innej opcji nie widzę tutaj, żeby poszukać się po Axebane'a, bo bardzo nam się przyda mimo wszystko ta cała mana. No tutaj noc. Szczerze chyba wolę zmniejszyć nasze Pool of Rootsa i po prostu mieć jeszcze jednego blokera. No okej, przeciwnik ma jedną kartę. Oczywiście to też może być jakiś bolt i znowu nam będzie tego X-Bane'a starał się zdjąć. Domyśla się, że to jest źródło naszej niebieskiej many i bardzo potrzebna kreatura, ale jeżeli nie ma czegoś, co by nam tego X-Bane'a zdjęło, to raczej żyjemy. Mamy 19 życia, atakuje 3. Bloczki na spokojnie sobie zrobimy. Bez pośpiechu. Za 1 mogę wziąć. 1 to nie jest nic strasznego. No i co, jakieś festki mi rzucisz i mi zabijesz to, czy nie? Jaką wziął na mnie jeszcze festki, to będę miał taką bekę. Tak, no ale Investigate by zdjęło jednego, nie, idzie Galvanic Blast, ale bez, no I proszę, pewnie drugi. tak, No. nie miał Metalcrafta, więc No to właśnie ten jeden Axebane nam stankował 8 damage'a, więc jest to. No, to jest spoko bro, nie powiem. dobra, Szukamy przeciwnik, dalej. tak, szukamy dalej, znowu tego Axbane'a wyciągamy stali i trzymamy kciuki, żeby przeżył do naszej następnej tury. Przeciwnik ma jedną kartę. Warto podkreślić, że jest to już trzeci. Jeszcze jest to niby poświęcenie z tego synta. Ale jak już zabijał nam 2 galwanikami, no to może nie dobrał. Proszę. Poświęcenie synta. Więc okej. Jest Galvanik, jedna. dobrze. To mu nie wystarczy, bo nawet nie ma w tym momencie many. Proszę, nie atakuje. Dobra, no to teraz pytanie, czy idziemy po wina? Tak, tak, no chyba. No bo, nie, wiesz, jak ma bolta w odpowiedzi, to jest. Ale nie ma many, no jak ma odpowiedzieć? Nieważne. No widzisz. No tak, więc właśnie. Wydaje mi się, że tutaj już ta gra jest w tym momencie wygrana na szczęście. Jest. I jeszcze dobraliśmy Valakuta, tak jak mówiłem, że nie chcę się kręcić z drzwi, to jak na życzenie. No dobra. Chyba nic nie zmieniam. Chyba nie ma potrzeby zmieniać nic.
Przeciwnik spoko się poddał, tak, to też miło z jego strony, że nie kazał nam klikać, choć czy to jest optymalne, no jednak na modo można przegrać po prostu na czas, znaczy no wygrać temu, że czas się skończy przeciwnikowi i to też jest jedna ze strategii, kiedy nie mamy innych. No dobrze, tutaj przeciwnik tak nie gra. Liczy po prostu, że jednak będąc Kuldotą, czy no będąc Bernem, wygra szybko, trzecią grę będzie zaczynał, po prostu chce nas szybko spalić i pewnie cisnąć kolejne gry, zdobywać pucharki, piksy. Myślę w sumie, czy nie wziąć może jeszcze tego jednego safekeeping na wszelki, na przykład z jednego foresta, ponieważ te foresty, z tego co widzieliśmy, dobieramy w miarę często, a takie safekeeping by nam może nawet grę zrobiło. Możemy spróbować. Chyba jesteśmy na drole, więc i tak dobierzemy jedną kartę więcej, więc najwyżej. No dobra, spróbujemy tak. Zostawiam decyzję oczywiście Tobie. Widzę tutaj, że w międzyczasie też przyszedł Bombaj. Siema, Bombaj, fajnie, że jesteś. Może zagrasz, może w takim razie trafisz na Ludwika, upolujesz go. Pamiętam, że jak Ty byłeś moim gościem, to Ludwik polował i chyba trafił na Ciebie. Ludwik, grałeś na Bombaja wtedy? Tak, graliśmy. No, tak. Nie pamiętam, jak to się skończyło, ale chyba. Nie pamiętam w sumie. No to wracając do naszej Tak, gry, jesteśmy. to jest ręka typu. Na kuldotę typu Mulligan chyba. No, smulmy to. To jest O, lepsze. no ciekawe. Przeciwnik zaczyna z 7, my już musimy mówić co najmniej do 6, ale chyba. Damy jednego enta na dół. Na pewno mamy 3 landy. Nie zaczyna od Great Furnace Goblin Guide, więc jest to fair o stanie. Tak, to nie jest zły początek dla nas. Nasz Healer of the Glade tym bardziej z chęcią będzie takiego Voldarena blokował. Zobaczymy, co dalej. Od razu Kuldota. Ja już widzę tego Bushwhackera. On idzie. Aggressive. No dobra. Co Bombaj, kto kłamca? No ja nie pamiętam po prostu. A Skóra mówi, kto tam mówił na Discordzie, że przy ścianach będą gry, że się muliganujesz jakby jutra nie było. No to prawda, no pierwszą grę muligowaliśmy do 4, po prostu nie myśląc o tym, co będzie dalej. A teraz chyba to była dobra decyzja ze strony Ludwika. Mi się wydaje, że dalsze muliganowanie byłoby takie, no co lepiej mamy Mogę szukać. zmulić. Chyba mogę zmulić. Mogłeś dalej zmulić? No, Zobaczymy. jeszcze to. Jest z nami Kwas. Siema Kwas. Dobra, nie jest to ten. No dobra, widzimy Bolta, czyli coś, czego nie chcemy widzieć. Zbytnio. Za 4 wezmę, póki nie jestem skikowany. Mogę to przyjąć. Jest to nieciekawe, no bo zagramy Axbane'a, on go po prostu zboltuje. Więc ja po prostu poczekam jedną turę. Z końcem sobie cykluję tego naszego Generosenta i po prostu w następnej, jak ten bolt mu przepadnie z tego Exile'a. No czy przepadnie, czy go przyjmie Quirion Ranger pewnie, albo nawet twoja twarz niestety. No tak. Dobra, czyli to będzie ile? Ma 4 karty na ręku, 2 landy, to będzie 4, 7, 8. Więc będziemy do 9. No, możemy spróbować dalej. 9 to prawie połowa, więc jeszcze żyjemy potencjalnie. No dobra. No ale 9 to też jest tak na Berna, że właśnie to jest akurat na jedną turę. We mnie. No dobra, no tak jak mówiłem, z końcem sobie cyklujemy, weźmiemy Foresta i dobraliśmy spoko kartę. Nie powiem. Nawet ją lubię. No i teraz jak kikuję Bushwhackera, to dupa. To będziemy mieli jedną turę. No niestety, to prawda. Ma 5 stworów, 2 landy, 5 kart. Blisko tego Litala. Jak zagra Bushwhackera, to jest 10. Blokuję wtedy oboma.
Obydwoma? No 12, bo jeszcze 6 jest Bushwhacker Aha, właśnie. tak. No to jest niepocieszające, ale może teraz nie Bushwhackera. To jest bardzo dużo damage'a. 5, 8 na 3 zostaniesz, więc moim zdaniem tak w No, zasięgu Bolta właśnie, albo Chain Lightninga. obawiam się, że może mieć drugie festki i teraz, tak myślałem. Dobra. No cóż, chyba raczej GG, nie wiem, tutaj już nie da się tego wyciągnąć, tak zabija Bern z Kuldotą po prostu. To bywa, Czyli co, uważasz, że naprawdę ta decyzja, żeby kipnąć taką szóstkę, gdzie masz 2 landy, Healer of the Glade, właśnie X-Base Guardian. Nie wolno mimo wszystko, więc wydaje mi się, że powinienem to zmulić. Miałeś i Quiriona na ręku, i tego Healer of the Glade, tak? I Enta. No dobra, masz większe doświadczenie na pewno. Ja patrząc na taką rękę, bym raczej ją kipnął, wiedząc, że też oczywiście po mulu może być po prostu znowu jakiś no-lander albo jeszcze gorzej. No potem te karty, które dochodziły, nie były najlepsze. Bombaj pyta, czy ogólnie ściany na Reda mają słabo. Myślę, że tak. Ściany na Reda mają słabo. Jest to w sumie bardzo 50-50 matchup. Może po tym, że doszła teraz ta małpka, jest to bardziej 55-45 dla Kuldoty. Ale ogólnie post sideboard jest to na spokojnie do wygrania, mi się wydaje. Tylko jeszcze trzeba dobrać. Nie to, co zrobiłem teraz, tylko jakieś battlementy. Trzeba zrobić tak jak w drugiej grze, że właśnie wysrać się ze tych kreatur i potem liczyć na to, że uda nam się dobrać A kolorowego. właśnie, czy tutaj większy standard bearer by się nawet nie sprawdził? Jako taki bloker i ten, który musi przyjąć aż 2 bolty? Wiesz, może jeszcze zagramy. pamiętaj, że wsajdowałem aż 8 kart, a ja jeszcze muszę się Tak. skombić. To Więc w prawda. combo decku sajdowanie aż tyle kart nie jest dobre. Dołączył King MTG, pisząc, że mur runął. Tak, w pierwszej grze niestety mur runął. Ja mam za to pytanie, kim jest King MTG? Cały czas naprawdę nie wiem. No naprawdę? A proszę, tutaj jest druga gra i masz znowu szansę w takim razie zmierzyć się na Reda. Może tym razem będzie lepiej. Obaj kipnęliście 7. Dobra. Widzę, że jest co robić. Jest zarąbisty akurat, nie powiem. Wręcz wspaniały. Bo powoduje, że kastujemy naszą całą rękę na stół poza tymi 2 kartami. Czy on kipnął One Wondera? Zaraz się przekonamy. Crazy. Lost on Kato. Czy to jest Lost on Kipnął One Katowice? Wondera. No to na spokojnie teraz tu po niebieską. Bierzemy drzwi. Tu weźmiemy sobie zieloną, Orochi. No i baw się. Na tym Walanderze. Pozdrawiam. Teraz też mamy tego roczego, więc nawet jak dobierzemy jakiś battlement albo cokolwiek takiego, to na spokojnie możemy też skombić się nawet bez tego X-Baita, jak z Jebolta czy coś. Kuldofa. Goblin Bushwhacker. Jezus Maria, oby nie dobrał landa. Cały czas chyba tego landa nie ma, to jest dla nas dobrze. King MTG jest król Magica, knur Magica, król Magica. Tata? Kto to jest? Naprawdę nie wiem. Jest i proboszcz. O, siemanko, proboszcz. Jak idzie? Jest to druga gra. Pierwsza niestety 1-2 również na takiego Berna Kuldotę. Co on zrobił? Aha, tak zrobił. Okej, tutaj Gniewer nas zasilił jakimiś statystykami, że jednak na MTG Dex wychodzi, że to Wallsy mają przewagę, 55% win rate. No, okej. Ogółem jest book na MTGO, gdzie nie mogę
gdzie to abilitka Wall of Fruits nie zaliczy się jako mana ability, więc nie mogę dopłacić za Chain Lightninga i przez to pewnie przegramy tą grę. No Tak, ale nie mogłeś dopłacić za Chain Lightninga? Zaczekaj, no ale to nawet, przecież to... Aha, że nie zaliczy się jako mana ability? no, No, w sensie, że bo okej. normalnie na przykład Foresty mógłbym No tapnąć, tak, no tak. a Saruli też, a Wall of Fruits nie jest uznawany na modo. Normalnie w papierowym Magicu mógłbym to zrobić, a tutaj nie mogę, więc jest to nieciekawa interakcja na modo, ale na szczęście Lead the Stampede tutaj No proszę, draw 5, jest win. okej. Kusza mówi, że cały czas masz szansę na 0,5, tak, no czekamy na taki wynik. Najbliżej właśnie był proboszcz, więc no może się uda pobić ten rekord. Dobra, ta gra nie wygląda źle na razie, chyba że ma Bushwalkera. Ma. Ale No no, dobra, no ale w następnej się kręcimy. tak, wydaje mi się, że tutaj jeszcze nas nie zabija. Pytanie, No czego możesz się... dobra, więc tak. Tutaj blokujemy tak, tutaj blokujemy tak, no i tutaj tak. I dostaniemy za 6, będziemy do 10, więc no spokojnie to możemy wziąć. Nie chcę tradować Wall of Fruitsa, bo to zawsze dodatkowe tam kilka mamy. Jeden z niego, jeden z Battlementa, więc this is fine. Okej. No to tak, no, czyli wpierw weźmiemy sobie trochę niebieskiej many. Kim MTG mówi, że król jest tutaj od początku, nawet tego nieoficjalnego. Dobra, dobra, daje mi to jakąś podpowiedź, okej, znaczy ja wiem, że jesteś z nami na wszystkich streamach, właśnie bardzo miło, ale właśnie, jak masz na imię? Dobra, Cortez się polskiego nauczył, dobry, Bombaj, no. Okej, gra wygrana, przeciwnik się poddał, widząc też, że już masz to. Okej, czy coś zmieniasz względem tego pierwszego sideboardowania z pierwszej gry? To chyba zostawię tak, jak tam zrobiliśmy poprzednio. Wydaje mi się, że nie było to w sumie aż tak źle. Co tam jeszcze end był? Dalej nie jestem pewien odnośnie tego, czy wymienić tego safekeepinga na tego Foresta. A No, czy ale powiedz mi, no może jedno miejsce, ten moment spis, zwłaszcza jak właśnie idzie ci kuldota, nie wiem, 6-7 kreatur z Bushwalkerem, moment spis, dobra, jeden to za coś. spróbujmy z moment pisem za Foresta teraz, bo jak mówiłem poprzednio, jesteśmy znowu na drole. Więc Właśnie jest lepiej. Wygraliśmy, pierwszą wygraliśmy, tak? tak. To było, My będziemy na playu, to tego moment pisa zrzucę, bo wtedy ja nadaję tempo gry i on musi mi boltować moje Axpane. No, chyba mam nauczkę po poprzedniej grze i tego nie kipnę. Forlander. Bardzo kusi. No i Drift of Nie Phantasm, ginie od które też, bota. no ale Drift of Phantasm też rozumiem, nie przydaje się w tym momencie i się nieprędko przyda. On kipnął śródę. Decyduj. Nie wiem w sumie. To jest bardzo problematyczna decyzja akurat. Bo wiesz, jak znowu pójdę do 4 na przykład, to będzie bardzo ciężko się z tego wygrzebać, więc po prostu kipnę to. Będziemy liczyli na jakiś top deck i że nas nie zabije w trzeciej. I że może też kipnie One-Landera. No, ale W międzyczasie Bombaj cię pytał, czy nie chcesz kupić podręczników od Przyry, a tutaj no proboszcz słusznie zauważył, że przecież Bombaj skończył szkołę, już się zdezaktualizowała ta wiedza z tych podręczników. podręczniki wszystkie mam, więc podziękuję. A wracając do gry, tutaj bardzo dobrze, że tak się stało. Nasz healer of the Glade, który miał tylko zhealować 3 życia, zjadł jeszcze bolta, więc teoretycznie zhealował nas aż 6, co jest naprawdę tutaj dobre dla nas. Dobraliśmy w ogóle turę temu Lead the Stampede
co również jest wspaniałe. Mhm. Wydaje mi się, że tutaj powinienem wpierw zaatakować, bo też teraz to nie jest No, może Bushwalker właśnie. Walker. No dobra, no to Okej, no no jak przyjmiemy miał taki 8 damage'u. no to zrobić. Przyjmiemy 8. Tak. Znowu Więc dalej szeroki i nie stół. jesteśmy martwi. No dobra, zobaczmy. Odda. No, coś tam dało. Teraz tylko trzeba przeżyć jeszcze E, ze 2 tury. No to, że to nie jest defenderem, nas trochę tutaj boli, no ale co zrobić? Znowu Nic więcej nie skastuje niestety. pełna ręka niebieskich kart. No, liczymy, że zaraz się do jakiegoś tego niebieskiego źródła dokopiemy. No i kluczowe. Przeciwnik 2 karty na ręku. No oczywiście wjazd 5 kreatur za 5. Zostajemy na 6. 2 bolty. Ja zablokuję Battlementy po prostu. Więc to, że wróciliśmy tego Foresta niewiele nam tutaj zmienia. To jeszcze zjadło Kalpunika, więc naprawdę świetna wymiana w sumie. A ten Axebane z topa wygląda bardzo dobrze. Więc jak oczywiście tutaj zagramy, on ma jedną kartę na ręku. Więc jeśli nie jest to jakiś kolejny Bushwalker, to możemy spróbować w następnej wygrać. No, 3 kreatury przelatują. Zostajemy na 4 i 2 karty. No, zobaczymy. Zostajemy na... Czyli jak ma Bushwalkera, to będziemy na jednym. Nie, jak? Jak ma Bushwalkera? No możesz No tak, dwóch bo... zblokować teraz. A, Bo nie, byśmy to zostali nie. na -1, tak. Tak. Nie wiem, czemu myślałem, że tym też mogę blokować. No dobra, no to... Muszę chyba do tej 4 pójść. No poczekaj, właśnie, no. Do 5. A nie, czekaj. Bo to jest 4. Nie, to będę do No za 3. 3 wjeżdża. 3 wjeżdża, jeżeli zblokujesz na pewno oba. No to muszę zblokować oba niestety. No Jeśli i to z galwanika znowu, to not the worst, bo mamy dużo many i taki encik stopowy na przykład bardzo dobrze siadł. Tylko dobra. pytanie, czy coś ma? No Czy nie pewnie ma ma. 2 speli, bo to... O, Chain Lightning wybiera jednak, proszę. Dobra, no to jest nie najgorsze. Następnej mógł mnie po prostu zabić z tym Chain Lightningiem. Chociaż nie. No, bał się, że się skąbisz. Tak. No dobra. O, dołączył Hakamata i pozdrawia Cię jako twojego Nemezisa, jako swojego Nemezisa z Komona. Cześć Damian, też fajnie, że jesteś. No dobra, to nie jest najgorszy draw w sumie. Tylko zobaczmy, co on jeszcze dobra. Tak, no 2 karty na ręku, cały czas 5 kreatur na stole, czyli 2 możemy blokować, 3 nam zadają damage i 1 życie. Nie wygląda to No, optymistycznie, zobaczmy, tak. ale to jest druga gra oczywiście. Pierwszą wygraliśmy, o dziwo. To deck. No, okej. To jest 7. No to mogę pójść for the win. Chociaż nie, dobra. Zrobimy więcej many. Zrobimy 8 many. Mogę pójść for the wina tutaj nawet. No dobra. I będę miał Tamiya jeszcze. Tak? No? Dajesz, zostałeś Dobra. na 1 życiu. Takie najlepiej smakują. Próbujemy. Jak ma 2 bolty, no to trochę beka. Nie, to chyba by już odpalał wcześniej. Transmute. Co dokładnie chcesz znaleźć? No bierzemy Frida, robimy Infinite, no i mamy tutora, więc tutaj No, spokojnie. No i co tam masz? Pyroblast. Pyroblast. Widzisz. No to się nie skręcimy jednak.
No dobra. No to jest fajne. Dobra, no to teraz jak przeżyć? Chyba nie przeżywamy tego po prostu. No poczekaj. No, jesteśmy na jednym, nawet z Tamio teraz odpalonym to jest na 3. 2 blokery, no akurat, Lital. No, No przerwał nam combo. Jednak właśnie to była ta karta, która nas nie paliła, ale trzymał i siadło, no dobra, niestety. teraz wyrzucam tego Moment Pisa i wezmę może Tamiya, actually? Weźmy Tamiya. Iść za głosem serca. Mam otwarty sideboard guide na drugim monitorze, ale masz rację tutaj może. Teraz jeszcze nie zmulić się do 4 i będzie super. No to jest ręka typu strasznie risky, bo jak to zje Bolta od razu, to jesteśmy stuck na jednym landzie. Więc ja to dla bezpieczeństwa zmulę. No i to jest ręka dużo, dużo lepsza. My sobie kipniemy, odłożymy sobie jednego Foresta, czy Foresta. Odłożymy Orochiego. No i E, zaczynamy Healer of the Glade'em. Bombaj pytał, czy ten Honor Guard to tylko na Glee. No pewnie nie tylko, tak? Ludwik, na co jeszcze przypomnij, byś to wrzucał. Coalition Honor Guard, no to oczywiście Glee, Bogle i Heroic. I jak zdążysz, to nawet może na Jordana. No bywa różnie z tym akurat. Dobra. Zagramy tak. Nie chcę robić teraz Lead the Stampede, bo i tak na 100% zagramy w następnej turze, więc tutaj po prostu na spokojnie wrócę tam. Tak, Chargeman tutaj słusznie komentuje, że tak Monored przerwał combo nowe, ja nie doświadczyłem, tak, chyba też taki Monored to jest zmora Cycling Storma. Więc pytanie, Chargeman, będziesz jutro, będziesz w sobotę w centrum? Okej, nie zaatakował, więc No ciekawe. dobra. Ja tutaj i tak na spokojnie sobie zagram Lead the Stampede. Typu, ale nie to, co chciałem. No ale dobra. Jest No, actually nie najgorzej. Będziemy mieli bardzo dużo blokerów. Plus te wszystkie enty zaraz będziemy mogli kastować. No, niestety. Czy actually mogę? Skoro mamy tą manę, to tego jednego enta. Cycluję sobie po Foresta. Jeden Forest actually spoko. No i pokaż, co tam masz. Synt. Voldarena. Synt Voldarena aż tak nas nie boli, więc... No dobra, to jest już trochę gorzej. No dobra, no teraz... nie, no cały czas takich Woldarenów niech wrzuca, atakować nimi nie chce. My teraz też zapełnimy Nie stół można. różnymi. No, No, my tutaj na spokojnie. Jeszcze sobie Roshiego wrzucę. Czy Quiriona? Mogę Quiriona również, czemu nie? A dla hec. I w następnej wrzucamy Entapstone. I niech się bawi kolega. o, stół End Hardcast, tak, myślę, że taki jeszcze food bardzo się przyda, ale cały czas jesteśmy na 18 życiach, to nie jest źle. Kesik. Ty kolejny, co gra Kesigiem? Czy nie? No tak. No tak, to jest drugi gracz, dokładnie bardzo podobny build. Co Też oni tego zrobili z tymi biednymi deklistami, no? Dobra, on atakuje wszystkim, więc my tutaj oczywiście blokujemy wszystkim. Zabijemy mu nawet Voldarena. Jember wiemy za 2. No i się absolutnie tym nie przejmujemy. No ten Forest jeszcze bardziej nam tutaj pomaga. Więc
przejdźmy po prostu do rzeczy. King MTG pisze, że to jest właśnie build pod wall, taki pinger. No może być, że jednak właśnie 1-1 crity się nie przebijają, jak to widzimy na załączonym obrazku, a pinger będzie nas tam oczywiście kąsał co turę. Ale to ciekawe, że no bo to jest druga gra, drugi ten, czyżby wszyscy się dowiedzieli, że Ludwik dzisiaj grał olami i tak się przygotowali, no wątpię, że aż tyle jest tych ścian, że warto by przerabiać dobrą wersję na tylko pod te wole, albo no właśnie, no gdzieś te pingery wydawało mi się troszkę poznikały w międzyczasie. 2 nie jest co chciałbym widzieć. Tak, dobraliśmy już połowę forestów z deku. No, co tam masz? Saksyn, spoko. W galwanika. No to już nie najlepiej. I w kogo? No, I we w mnie. ciebie. No to Budzik. Mogę wrzucić alchemistę i sobie odtapowywać tego enta. Dobra, co my actually chcemy wziąć? Wydaje mi się, że weźmiemy Drift of Phantasm w Lead the Stampede. Więc tutaj tak. Tu weźmiemy 2 niebieskie. Prawie skastowałem. Tego by się nie dało cofnąć. Już by się chyba co? No, trochę misplay by było. Chociaż 0,5 Flying Defender nie jest zły podobno. Dobra, kolejny ten. Clockwork absolutnie tutaj nic nie robi. Chyba, że chce więcej crit stracić. Oczywiście coś tam nam bije. No ten Tomb Raider bije nam więcej. Już nie powiem. No dobra. Hakamata pyta, czy Pauper Dojo nawiązuje do sztuk walki w kontekście, że trenowałeś, szczególnie w kontekście kultury japońskiej. Tak. Ogólnie rzeczywiście kiedyś miałem przygodę ze sztukami walki, ale to już dawno. Niemniej teraz wymyślając nazwę Pauper Dojo, no po prostu się jakby odwołałem do idei dojo japońskiego, które jest takim właśnie miejscem nauki, treningów. Uznałem, że będzie idealnie pasować do tej idei kanału, która mi przyszła do głowy, że chciałbym widzieć tutaj właśnie takie spotkania, to co widzę, gdzie przychodzą dobrzy ludzie, dobrzy znajomi i razem trenujemy, rozmawiamy właśnie tego Paupera, jak to widać na załączonym obrazku. Okej, widzę, że przeciwnik poszedł szeroko, zaatakował czym mógł. Stracił już 3 crity. My dobraliśmy bardzo dobrą kartę. Tak, widzę, jest Ilides tam. No, nie w to, co bym chciał. Niestety. Chociaż teraz mam combo na łapie, więc Nie, no to jest chyba naprawdę ten Overgrown Battlement i Healer of the Glide to jest. co ja teraz chcę zagrać? Bo chcę mieć Totemia na pewno up, więc wydaje mi się, że... Nie, zagram save. Zagram healera, żeby dostać życia. Puszczę turę i będziemy mieli jeszcze Tamio na przykład do 16. Tutaj Bombay napisał, że on z kolei zakłada Pauper Bujitsu, a Kamata skomentował: ekstra, robisz super roboty, trzymam kciuki za rozwój projektu. Dzięki Kamata, tak, Bombay właśnie też no, stara się, bardzo mi się podobają te wasze interakcje na czacie. Kusza się zgłasza, jako pyta, kiedy pierwszy trening. No na pewno na Komonie, Bombay. Już wiesz, przypłyniesz do Poznania albo na Mistrzostwa Polski może? No i dobra. Zobaczmy, czy nasz oponent, czyli ile mamy defenderów? 4. No to jak ma, czy ten Pyroblast, może, no to poczekam jeszcze jedną turę. Mamy 4, to będzie 11, 2 na 3 na... A pytanie, ile masz many? Czy możesz mu, nie wiem, tym Valakutę pozdejmować rzeczy, że masz jej tyle, że po prostu... Właśnie tak myślę i chyba tak mogę zrobić, więc chyba tak zrobimy. Poczekam, aż ten Pyroblast mu spadnie i wtedy dopiero przejdziemy do Do kombination.
Widzę, że Bombaj wypływa do Senegalu i ten nie ma, będzie 3 miesiące nieobecny. No to Mistrzostwa Polski omijasz, a Common Poznań, no to tam bardziej za pół roku dopiero, pewnie jakoś marzec, luty, marzec, zobaczymy jeszcze. No to już chyba wrócisz, mam nadzieję. No i dobra, trzymamy dalej trochę rzeczy. Wydaje mi się, że mogę jeszcze spokojnie skastować Wolowruta tutaj, więc trochę mój misplay. Po prostu Pyroblast, żeby zadać 1 damage z Ksiga. Jasne. Dobra, on cykluje, discardując Mountaina, więc to jest moment, w którym on jest już trochę stuck. I zdiscardował Pyroblasta, więc jest to dla nas naprawdę dobrze. Akurat, bo mniej kontr, więc wspaniale. Tak, wygląda to Game, całkiem tak. nieźle. W międzyczasie Gniewer jeszcze tak skomentował, że wydawało mu się, że Wole to mają źle na wszystko w mecie. Glee, Grixisawka, Madness, Golgari, Dimiry. No te deki, które wymieniasz, rzeczywiście pewnie trochę tak, tam gdzie jest Krarkland, Shaman, owszem, więc tutaj ja jeszcze raz powtórzę ten komentarz czy uwagę Ludwika, że ściany są dobre na trio, gdzie szanse właśnie na taką na przykład Grixisawkę są po prostu dużo niższe. A na inne deki, no wynik Ludwika z ostatniego trio pokazywał, że sobie całkiem nieźle radzi. A Hakamata z kolei dopyta, bo nie było od początku, jakie są komforty do Ludwika w kontekście deków w Pauperze. W sensie pytasz, jakimi dekami Ludwik gra komfortowo? Czy ja trochę nie wiem, czy dobrze rozumiem to pytanie, jakie poza ścianami Ludwik wybiera deki? Jeśli o to chodzi w tym pytaniu, no to właśnie White Winnie. Hej, miał jeszcze jednego? Co za crazy. No dobra, ale to się nie spodziewa, że jest i na naszej Się nie ręce. spodziewa, że dostanie, raczej mogę. Grałem Lana Natura. Czy ktoś z czatu może wie? Było 22:19, było Place Forest, ale w której? Czy jesteśmy w 9 To rundzie? jest turn 8, my jesteśmy w 9, No tak. to było Place Forest. Jest, o kurczę. A nie, w 10, ty. Dobra, nie wiem, co się dzieje nawet. No to może nie Nie grałeś. graliśmy Landa, więc tutaj po prostu gramy Axbane. Tak. No i dobra. Tu Quirion. To ty się, Ludwik, skup na grze, ja spróbuję odpowiedzieć za ciebie, jakie były twoje comfort deki, no to właśnie oprócz Woli pamiętam i to było White Winnie i Ludwik sobie nie, naprawdę nieźle radził, no wygrał ostatniego paprykarza, oprócz tego regularnie lubił grywać Simic Infectem, to chyba był taki deck, który widziałem, że jak gra, to mu się twarz uśmiecha i nas też tam męczył właśnie tymi infektami, ale no to też taki deczek może mniej metowy. No i proszę, pierwsze zwycięstwo, przeciwnik się poddał, wygrałeś, brawo Ludwik, mamy 1-1, czyli już 0-5 nie będzie. Pytanie, czy co, chcesz jechać od razu kolejną rundę, czy krótką przerwę? No dwie gry poszły Cię bardzo szybko. Ja od razu mogę lecieć kolejną, jeśli Ty coś tam potrzebujesz przerwę, to jasno, możemy zrobić na chwilę. Nie, jeśli o mnie chodzi, możemy śmiało odpalać kolejne gry, ja odpalę kolejnego banana i próbujemy. Proszę, odkułeś się, Ludwik, brawo, na kolejnego reda pokazałeś, że jednak da się wygrać, że Wole sobie radzą, wygrałeś tę pierwszą, to mogło być takie kluczowe, choć chyba pierwszą rzeczywiście trudniej wygrać. No. W sumie tą pierwszą, tak, które dosłownie ukradłem mu, bo w tej następnej miałem Lethal, jak dobrze pamiętam, więc no, wydaje mi się, że... Na jednym życiu wygrałeś tę pierwszą grę. Na jednym życiu wygrałeś, tak mi się wydaje, no. A potem nasz przeciwnik zaskoczył, wsajdowując pyroblasty, nie wiem w końcu, czy tam zobaczyliśmy, że nawet 3, na pewno 2 wrzucił. W tej ostatniej grze ja się cieszyłem, że discardował z Blada, a tu jeszcze jednego miał. No. Na szczęście mieliśmy many dosłownie idealnie, żeby jeszcze poszukać się po tego Frida, pójść Infinite i jeszcze... A my mamy, proszę, Ivernop.
Kojarzę Dobra. tego użytkownika. Dlaczego ja go kojarzę? To jest ktoś od nas? Tak. No dobra, no to No fajnie. jeśli jesteś na streamie, no to oczywiście prosimy, żeby tam wyjść ze streama, Nie patrzeć żeby Ludwikowi w była ręce. żeby była uczciwa rywalizacja. A ja sobie to kipnę. Dla hecy. No dobra. Zobaczymy, co przyniósł nas tutaj nasz przeciwnik. Może to jakiś Dimir, pewnie Awka, jak się wygadałem, że to słaby matchup. Że takie mamy szczęście dzisiaj. Tu Hakamata mówi, że też testuje Simic Infect Control i też ma nadzieję, że kiedyś ci zada 10 infekta, czy no 10 poison counterów w jednym ataku. No, myślę, że Ludwik tylko to doceni, nie obrazi się. Tak, to będzie dla mnie zaszczyt wręcz, więc no jest to No, jakiś Dimir. B. A może, czy No, zaraz, czy, no ja muszę w takim razie odnaleźć, kim jest Ivernop, czy Ivern Op. kupowałem od niego Tixa, więc pozdrawiam. Z jakiego on jest miasta? Czy on jest z Katowic? Nie? Mhm. Nie Akur, jest. no to będzie wróżki. Ogór, Wróżki, nie bombaj. Nie bombaj wróżki, counter spell. Spoko. Na szczęście patrzą lead. To jest jeszcze lepsze niż lead the Stampede. Ale bardzo i tak chcę tego da, więc tutaj zrobimy to tak po prostu. No dobra, może nie oddało jakoś super. Jeszcze położyliśmy Frida na dole. Czyli to jest turn 3, landa nie grałem, więc sobie odtapuję. Wygramy sobie landa i teraz puścimy turę dopiero. Z takim startem jak mamy teraz, oczywiście wiemy, że przeciwnik ma counterspella, co dla nas nie jest najlepsze, ale postaramy się jakoś grać wokół albo wybejtować. no właśnie, jak go wybejtować? Czy na przykład zagrywając Generusenta po prostu? Hardcast? Już by ci się to udało? Spokojnie chyba. Jest to bardzo możliwe, więc będziemy próbować slamować tego enta. No i no bo dobra, no jak mówiłem, są to wróżki, więc spellsnotterki aż tak nas nie bolą. Aż tak. Dobra, ile mamy manewr w następnej turze? To jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, 9, 10, 11. Więc starczy nam i na to, i na to. Możemy w sumie nawet End Sentinel spróbować zagrać. Więc zobaczmy. No dobra, przeciwnik ma dwie otapowane many, ale to jest czarna, niebieska i czarna, więc Counter Spella ci O. nie zagra. Jest to bardzo powolny. Na i jest bardzo grindy też. Więc my zaczniemy teraz slamować sobie trochę entów. Czy mogę jeszcze? Chyba nie mogę. Ale mogę Explaina, więc to zrobimy. Ja coś widzę, że nam przerywa dźwięki. Niestety to chyba mój internet trochę siadł. Zaraz spróbuję go przyspieszyć i do Was wrócę. Ludwik, sytuacja wygląda całkiem nieźle. Zaraz wracam. No, wiemy o tym Counterspellu.
Ja już jestem, Bombaj, zakręciłem korpu, dokładnie, internet powinien nam przyspieszyć, zaraz przetestuję. Ludwik, widzę, dalej się kręci. Nie Liczba wiem, czy kart. można to nazwać kręceniem się, no ale dobra. Plan jest taki, że teraz transmitujemy znowu bolidy Stampede. I poszukamy się po więcej kreatur, póki on jest stapowany. Udało się nam, tak jak mówiłeś, tym Entem zbejtować tego Counterspella. Mhm. No, fajnie. No niestety tylko dwie kreatury, wcześniejsze Lidy Stampede były lepsze, ale no dobra, no sytuacja wydaje się całkiem cały czas niezła, bo Jest mamy... nie najgorzej, jest nie najgorzej. Przejdziemy do kombatu i zaatakujemy sobie tym Entem naszym. To tą grę można nawet wygrać na Lethal. W kombacie, kombat ściany to są po prostu w tej grze. Tak. To są kaskady ściany bez kaskady. Nie, właśnie nie kombo ściany, tylko kombat ściany. Mówię, że właśnie nie są to kaskade ściany, że są to kaskade ściany bez kaskady. No tak. No dobra, no on, nie wiem, ninja? Ninja, może ninja, tak. Jak ninja, no to jest ok. Może jeszcze skastuję tego Ferrisira i wtedy nie będzie miał many na kolejną kontrę. Czyli wolałeś przepuścić ten atak, tak? Nie Tak. odtapowywać sobie Enta Quirionem, żeby tam... Więc teraz pytanie. Jeśli nie zagra, no to jest to kinda obvious, że ma tę kontrę i wtedy po prostu będziemy venturować w dungeona i to nam zrobi takie value. O właśnie, Bombaj ci podpowiada, że snafauty, pamiętaj, nie? Wiem. Gra snafauty i nawet już je Nie zagrywa mogę. nam. No dobra, ale jest do 11, więc coraz bliżej tutaj my możemy wygrywać. O, kolejny end, bardzo dobrze. Spróbujemy Akurat Oroshiego pod bejta jakiegoś, ale oczywiście przeciwnik nie jest aż tak chyba głupi. Chyba. Okej, to weszło, więc jest fine. No, a ja sobie znowu tutaj zaatakuję tym entem, bo mamy jednego jako backup. Więc pytanie, czy będzie blokowanie, czy castdown? Castdown jest spoko. tak, tutaj Bomba jako ekspert od Dimira, który grał i Dimir kontrolę, terrory, wróżki podpowiada. Może wjechać Monarcha, może wjechać Murmuring Mystic i tak, Wither Blue. jego sytuacja nie będzie taka zła. Dobra, no to na pewno wiemy, że nie możemy enchantować jakimś Freedom albo czymś naszego X-Bane'a, bo ma tego Withera, co nam tutaj zbytnio nie pomaga. No ale zobaczmy. No mamy Oroshiego w stole, więc z kolorową maną na pewno nie będzie problemu. Dobra, w endstepie sobie kraknę dwa foody, potem może nie być na to czasu. No i przejdziemy do naszej. O. Dobra, no to jest mało. 5. Może stradować wszystko. W sensie, w sumie to nie jest takie głupie, żeby zablokować jakimiś kreaturami, tylko musi to policzyć. I rzucić Wither and Bloom na to. No, Czyżby właśnie to robił? Najwyraźniej właśnie tutaj policzył, ale no dobra. To by znaczyło rzeczywiście jakiegoś albo castdowna, albo snafauta, nie ma. Dobra, Jednak tego enta chce się tak. pozbyć. -3, no to no dobra. Tak jak się spodziewaliśmy tutaj. No ja sobie zagram jeszcze jednego X-Paina. No i zaczyna się robić trochę nieciekawie. No ale zobaczymy.
No tak, jesteśmy bez kart na ręku, przeciwnik 3 w ręce i może zaraz jakiegoś ninja kolejnego, który mu będzie dobierał wymieni. Nie, na razie Jest tylko tam ninja, więc jest dobrze. Jest ten monarcha. jest monarcha, tak jak zapowiedział Monarcha jest prorok. dla nas niedobry. No ale zobaczymy, co tutaj się uda. Dalej trzyma te dwie niebieskie, więc no, aż tak wokół nie możemy grać oczywiście. Więc będziemy próbowali, co się da. No poczekaj. Okej, spellstaterka. No to akurat była taka karta, która nie za bardzo nam się teraz przyda, bo i tak many w stole mamy bardzo dużo. No tylko te wróżki nas będą trochę karały teraz. No właśnie, tym bardziej, jeżeli będzie miał ninja, który tę spellstaterkę mu wróci na rękę. Jest ten monarcha. No nie jest No, spellstaterka, z tego co widzimy. to znaczy, że Ale może mieć... w sumie jak mam monarchę, no a ja dalej mam 0 kart na ręku, no to może to nie było aż takie głupie, żeby dalej się kopać po jakieś remowa albo po counterspella po prostu. No, wydaje mi się, że przeciwnik tę sytuację sobie ustabilizował. Nadal jesteśmy na 20 życiach, ale jeżeli ma właśnie counterspella albo nawet więcej rzeczy blokujących nam combo, to będzie nam ciężko teraz, dobierając po jednej karcie, gdzie przeciwnik dobiera po dwie albo i więcej, jeżeli będzie kolejnych ninjów tam wrzucał w naturę. Pytanie, no właśnie, wrzucasz wszystko w stół. No nie ma sensu baitować, ten deck i tak ma 0 interakcji przed preside, więc wolę po prostu mieć to w stole i ewentualnie wyłapać jakąś no dobra, potem Lorien skonsiduje po prostu. Mhm. Tutaj Tak, nie ma sensu przedłużać tej gry. przeciwnik pełna ręka. Dobrałbym Infinite Mana, która pewnie dostałaby kontra, więc nie ma to aż takiego znaczenia. To by było spoko. Tak, tutaj następne karty, jeżeli by tylko w ten stół weszły, to by nam mogły jeszcze coś zrobić, no ale dobra, decyzja, nie przedłużamy, przeciwnik ma pełną rękę, jest monarchą, grajmy po prostu drugą grę i zobaczymy, czy teraz nam się uda po prostu szybciej skombić. Tak. Dobra, więc zobaczmy, co tutaj niby mamy brać. No na pewno bierzemy Archery, to jest for sure. I co tutaj? 3 tam jest safekeeping oczywiście. Pytanie właśnie do Bombaja albo do Kuszy, też obaj grali Dimir wróżkami, czy tacy ci więksi standard bereży, nie, że zawsze zapominam ich nazwę, ten Coalition, tak, Guard, czy to jest dobra karta właśnie na Dimir wróżki, gdzie wyciąga nam wszystkie wtedy removale? Coalition nie jest dobrą kartą tutaj. Kusza mówi, że pomaga na pewno, ale właśnie czy Pomaga, ale Bombaj też popiera ten głos, czyli byście go wrzucali, tak? Za co? Za coś? nie. I tak tutaj wsadziłem 5 kart. Mhm. Nie 5, 6, przepraszam. Więc wydaje mi się, że i tak wsadzamy dużo kart. Plus no, na pewno te archery tutaj będą nam bardzo pomagały. Ta Mio również jest tutaj super. Może tak być, Bombay, ale postaram się. Bombaj, no Postaram się tutaj. co ty taki niemiły dzisiaj? Dobra, no to jest mul. Więc... to też jest mul. To jest keep. To jest keep, okej. Otworzymy dwie. Zaczniemy tutaj pyk. Weźmiemy Foresta i niech nasz oponent tutaj coś robi. Ciekawe, czy gra Force Spike w sumie. O, to jest top deck typu ciekawy. Force Spike, no byłoby to dziwne, gdyby grał tak, albo Kusza też mówi, żeby w ogóle nawet nie grać wokół tej karty, no jak jest, to jest, ale gramy jakby jej nie było. Mm,
A Bombaj nie chciał być niemiły, tylko raczej mówi, że po prostu to jest bardzo zły matchup dla ścian, ten Dimir Wróżki. No pewnie tak, jest dużo bardzo remowalu. zły, jest trochę zły. I właśnie po sideboard, jak mam te archery, to możemy nawet spróbować tutaj grać. Mamy bardzo dużo many w stole, a ja była to tura trzecia. Teraz mamy w ogóle 13. No, a przeciwnik dwie odtapowane islandy, tak, ja dobrze widzę, to jest... Tak. Dlatego poczekam z tym leadem i zrobimy tak, że wpierw zagram leada i potem zagram tiered papa. No i zobaczymy, czy coś... Albo nie, wpierw zagramy tiered papa. Co bardziej chcę, żeby jednak wylądowało w tym stole? Wiesz co, Albo to... czy co zrezolwowało? To nie jest to, wolałbym, żeby zresolwowało, tylko biorę też pod uwagę manę, którą mam. Bo to jest 10 many, żeby dobrać dwie karty, a jak wpierw zagram Stampede, potem zagram to i dostanę removal jakiś, to mogę być mana short jakiś, bo pamiętaj, że jeszcze muszę wziąć z tego niebieską, więc tutaj będę miał 8-10 many, a potrzebuję 13. Więc wydaje mi się, że tutaj zagramy sobie Axbane'a, bo jak go dobraliśmy, to czemu by go nie zagrać? I mamy naprawdę dużo many teraz. Bombaj mówi, że on cię zabije 12. teraz Mystikiem, Gurmagiem. Okej. Jeśli w ogóle go wstawi, to możliwe. A co takie UB wrzuca na ściany? 36% win rate mają ściany na wróżki, Kusza znalazł, czy to jest ważna i ciekawa informacja? No, nie wróży, to dobrze dla ścian. Czego No może się zobaczmy, jestem ciekawy, czy będziemy dwa counterspele. nie zrezolwowało właśnie, czy dwa counterspele? Jak ma drugiego, no to trochę dupa. Może dołożyć Extract Confession? I co on wtedy tym łapie, że tak... Aha, żeby był po prostu jakiś removal kolejny, żeby jakakolwiek krita zginęła, tak? Czy... Okay. To, co dobraliśmy tutaj, jest bardzo fajne. Tym się Shield z Sentinelem poszukam się po kolejnego drifta i znajdziemy więcej Stampede, więc dobierzemy praktycznie cały deck. I wydaje mi się, że to jest tutaj to, co powinniśmy robić. Okej, no dobra, no. Jak najwięcej kart. Plus to, że mamy tego Archera tutaj, na pewno nam bardzo ułatwi tę grę. Wydaje mi się, że ta gra już jest bardzo mocno, w sensie, no nie bardzo mocno, ale na pewno jest bardziej po naszej stronie tutaj. Mhm. No To pierwsza nas gra... trochę boli teraz, bo odciął nas od tej niebieskiej mapy. Spróbowaliśmy, żeby te drifty transmitować, no ale zobaczymy też, co dobierzemy. No właśnie, jedna niebieska mana jedynie. Wolałbym nie to. Czy ja tym atakuję? Nie atakuję tym. No dobra, no to czekamy. No. Jakiś Quirion byłby spoko. Czekamy. Reaping the Graves. Czy opłaca się zagrać, żeby... Nie, No teraz nie. nie. Ale jak przeciwnik mi będzie zagrywał, to wtedy my zagramy. Okej, przeciwnik też po prostu Na razie my czeka. obydwoje kolekcjonujemy karty. On counterspele. To jest coś, o co mi chodziło. No i co? Castdown w Saruli. Pewnie. No to my sobie tak zrobimy. Okej. Ivern czy Ivern wie, wokół czego ma grać. Widzę, że jednak świadomie cię odciął od niebieskiej many i teraz też wiedział, co ty chcesz zrobić. No ale dobra, no jakieś Reaping the Graves powinno zrezolwować. Jak dobrze liczę, to powinniśmy mieć dwie kopie w sumie, Mhm. czyli
3 rippingi, więc wrócę sobie i Axbane'a i Saruli. Nie potrzebuję tego Enta, tak mi się wydaje. Na razie przynajmniej. No i zobaczmy, co zrobi przeciwnik. Czy któryś zostanie skontrowany, czy coś? Dobra, dostaliśmy Axbane'a. Dostaliśmy Saruli i czy dostaniemy Savanta? I dostaniemy Savanta. No dobra. No to na spokojnie sobie z powrotem pozagrywamy kilka rzeczy. No, przeciwnik ma cały czas 5 kart na ręku, więc w sumie tam mogą się czaić i counterspele i removal oczywiście. Mogą, to prawda. Pytanie, czy nam właśnie tam pozwoli wrzucić karty dające niebieską manę, no ale okej, dobra. Niech ten czas dalej leci. Jest Sznafaut knockout. tego. No to ja chyba wiem, co się będzie szykowało. Tapnę go sobie dla hecy. Teraz sekundkę, ja muszę was opuścić, bo chyba mi się syn obudził, zaraz wrócę. Dobra, czyli co, wszystko zostało? Nie, X-Pain wszedł, ale X-Bane wszedł, Saruli zostały skontrowane z Pelsteterką, tak. ponieważ wpierw dostałem snapouta w Monarcha, czy Murmuring Mystic. No to jest niefajne. I No, tu kolejny snuff out. o, ale top deck. Nie lubię tej gry. Nie tym razem. No dobra, no. Co zrobić? Dlaczego nie atakujesz tą ścianą tym, a nie, on jest defender, przepraszam, więc ja mówię, nie atakujesz, bo wszystkie ściany mają defendera, nie mogą atakować, nawet jak mają 1-3, nie Prawda. atakujemy, nie atakujemy. Jest fajna karta, którą bardzo bym chciał, żeby dostała Downshifta. Nazywa się Bulwark coś tam. I on mówi, że jest jeden many, chyba tam 0,3 czy tam 1,3 defenderem i mówi, że za 2 many wybrana kreatura z defenderem dostaje haste'a i może atakować tak, jakby nie miała defendera. I to by było jej power i atakuje tyle, ile ma toughnessa. I jest jeszcze karta. Ale to jest RK czy Uncommon? To jest uncommon. I wyszło w Dominarii United. Więc naprawdę bardzo fajna byłaby to karta. I bardzo chciałbym zobaczyć ją w tym deczku. Natomiast jest jeszcze również karta, która jest legalna w Pauperze. Nazywa się Shield Sphere i to jest 0 many 0,6, który mówi, że kiedy blokuje, połóż kanterek -0/-1 na nim. I wyobraź sobie tura pierwsza, właśnie ten bulwark, ten Shield Sphere, bo w sumie to 1 manę płacisz, a w drugiej stawiasz drugi ląd i atakujesz za 6. Dosłownie Krytę z Defenderem, więc śmieszne by to było i na pewno powstałby coś, jakiś deck typu może Walls Agro bardziej i te kaskady, albo kaskady dostałyby fajną zabawkę.
No to jest już niewygrywalne tutaj. No, Ivern wiedział też, co robi. Właśnie scenariusz tej gry się potoczył podobnie jak pierwszej, czyli ustabilizował, wrzucił monarchę i znowu zapełniał sobie rękę, zdejmując to, co mu przeszkadza. Niby mamy dużo kart na stole, ale nimi nie pogramy. Tutaj padło pytanie na streamie, co z twoim ojcem, Ludwik, bo oczywiście wszyscy go też dobrze znają i wiedzą o turnieju charytatywnym, jak tam się trzyma, co możesz nam powiedzieć? No, mogłoby być lepiej. No, nie jest jakoś super. Tak, tylko powiem, że to poddam, bo jest to niewygrywalne. Mhm. Sytuacja nie wygląda jakoś super dobrze, no ale no trzeba walczyć i trzeba wierzyć, jak to tam będzie. Całe nasze community trzyma na pewno za niego kciuki, więc oczywiście go pozdrawiamy, też mu przekaż pozdrowienia. No, mam nadzieję, że będzie dobrze. No tutaj co, szybkie 0-2, Ivern GG, gratulujemy. To był słaby mecz, a tak jak Kurze tam przytaczał tę statystykę, że jednak to jest 30 i tam parę procent szans zwycięstwa dla ścian. No i tak to się potoczyło. Jak tam, Ludwik? Jesteśmy już po 3 grach, zbliża się 23, więc chyba całkiem nieźle. Robimy przerwę, czy jedziemy dalej? Możemy zrobić małą przerwę. Ja bym może poszedł na chwilę. Dobra, to ja włączam muzykę i widzimy się za chwilkę. Do zobaczenia.
Okej, my wróciliśmy po przerwie i już mamy przeciwnika. Jest to Numakun. Nie wiem, kto to będzie, ale znowu my zaczynamy. To jest dobry prognostyk. Dobra, jeszcze szybko zobaczę, czy oponent gra. Monored Synthesize, super. Czyżby trzeci monored dzisiaj, no ale taka kondycja jest mety aktualnie. My mamy niekipowalną rękę, niestety. Może gdyby tu był jeden land zamiast tego X-Bane'a, to pewnie byśmy... Mniej grywalny. No, okej. To jest lepsze. To jest w sumie bardzo fajna ręka. No, chyba tak. I dajemy SWS na bottom. No i będzie git. Dobra, przeciwnik czyżby też mulował? Zastanawia się. My podjęliśmy decyzję, mulujemy do 6, muliganujemy do 6, a przeciwnik, pytanie właśnie, czym gra dzisiaj? Czy to też jest znowu kolejny burn, kolejna kuldota? Oby nie. Lepiej, chociaż no, może, jeżeli tak jak sprawdzaliście, mamy nawet lekką przewagę, to może. Może trzeba grać swoje i po prostu to wygrać. No dobrze by było wygrać. Co prawda to nie fałsz. Podobno. No więc zobaczymy. Muzykę zmienię. Dobra. Okay, przeciwnik. Tam gra. O! No, niespodziewane. No to co? No to wracamy do naszego backup planu. Jakby mi zagrał w pestki, tak byłby smutny teraz. Nie, chyba tych list, gdzie Devestivities gra w mainie, jest na szczęście mało. No, Ja na przykład gram. Dobra. Wall of Fruits. I w następnej sobie będziemy prostowali leada. o, dziękuję za zwrócenie uwagi, że tutaj był widoczny fioletowy pasek. To już go oczywiście wyłączyłem. Mam nadzieję, że teraz będzie się lepiej oglądało. Rzeczywiście Discord czasami tak komunikuje, żeby ukrywać nazwy użytkowników. W trakcie streama wykrywa to. Przeciwnik tutaj skikował Bushwalkera. Tak, na dość krótki stół. Okej. Spróbujmy. Zobaczmy. No, niestety absolutnie nic. Ale sobie jeden zaatakuje. No i właśnie, czy Tinder Wall teraz może jeszcze zostać zagrany? Właśnie taki jest twój plan? Nie może, bo zagrałem landa w tej turze już. Był zagrany Forest, racja, okej. Więc tutaj po prostu to robię pas. I znowu pełna ręka niebieskich kart. Widzę tutaj jakiś pattern, to się powtarza. No nic. Ale oponent gra 4 landy. Co jest dla nas w miarę dobre akurat. Ciekawe, co ma na ręce. No, wyśmienicie. Jak będzie ręka pełna niebieskich kart. Nie, to nie była jeszcze. Mamy jeszcze więcej niebieskich kart w deku i właśnie je dobieramy. I może zobaczymy nawet jakieś niebieskie źródło. No. Jeszcze 2 drifty i będę miał wszystkie niebieskie karty. A jeszcze Freed. Tak. Z moim szczęściem w sumie bardzo, bardzo possible. Zobaczmy, jak to tam wyjdzie. Przeciwnik ma 4 karty, 3 kreatury w stole. Cały czas no nie zobaczyliśmy kuldoty, nie jest to szeroki stół. My na 13 życiach, no za różowo to nie wygląda. Prawda. Dobra. Taki. I co? I nic.
No cóż, Ludwik, no już nie jest to twoja lista, widzę. Nie pokochała cię jak na razie. Ten Dejplin na modę po prostu nienawidzi. No ale dobra, no. Jest i Kuldota w końcu. Czyli teraz będę być Kuldota, Synta i Bushwalker i przynajmniej przechodzimy do drugiej gry może. No. Jak mi jeszcze pokaże. Tomb Raider. Świetnie. No i Tomb Raider. Puszczamy za 5, zostajemy na 7 i prawdę powiedziawszy, Myślę, czy tutaj nie double blokować i się stradować, ale pewnie ma body i po prostu stracę wszystko, więc zostawię tak. Do 7. co by teraz mogło dojść? No Forest oczywiście. Dawaj drop coś z hydroblastami w mainie, no to przecież oczywiście, tak jak mówi Bombay, to zaraz będzie z kolei mono wróżki z rzędu. No dobra, ale sideboard na Kuldoty mamy już przećwiczony, wiesz już co wrzucać. No. Nie załamuj się, Ludwik. Dobra, dajesz, jest 0-1. Nie, mecz po prostu nie chce mi się grać tego znowu. Dokończmy to, nie, to wiesz. Jesteś 1-2 na razie. Jeszcze 2 mecze przed nami, może być 2-3, 3-2, zobaczymy. Dawaj, sajduj to, ciśniemy i dwie szybkie gry. Foresta. A nie, jestem na playu, co ja robię? Chociaż... Dobra. Nie, tak sobie. Ludwik Flex pyta na czacie, skąd kolega Ludwik? Ludwik jest z Warszawy. Chyba tak, tak zostawię. Aha, To biorę... Gdzie jest trzeci Tamio? Aha, tu się schował. Biorę 7 kart, 4 healery, 3 Tamio. No i próbujemy, no. Zadziałało, poprzednio zadziałało. Hakamata, jeżeli pytasz, jakie są moje deki ulubione, to chyba, znaczy taki komfort, że w nocy o północy chyba tylko Rakdos Madness to jest mój ulubiony deck. Może właśnie też i Kuldotą bym był w stanie pocisnąć. Do inne musiałbym trochę odświeżyć. Grałem sporo kiedyś moną wróżkami, ale to już była długa przerwa. Trochę Gardensami się grało, ale też była długa przerwa. No oba te deki bardzo lubiłem, więc obecnie Madness. Nie lubiłem w sumie, więc może lepiej, że zostałeś przy tym Madnessie. Nie no, tam. My gramy tak. Oczywiście nie będziemy blokować, chyba że, nie wiem, przeciwnik miałby nas zabić. Nie wiem, Lotus Petal, zaraz, Spirit Guide jakieś i koniec zabawy. No ale poczekaj, chyba przeciwnik kipnął One-Landera znowu, to się zdarza w Kuldocie dość często. Nie będę blokował tego, bo jest bardzo prawdopodobne, że chce mnie spejtować, zagra Landa Post Combat i Bolt. Więc po prostu, żeby być safe, na spokojnie sobie to zagram. To, że jestem na 16, no okej, kipnął One-Landera, więc miałeś rację. Ale nie, bardzo sprytnie. Uważam, że to była słuszna decyzja. Widziałem takie bejty, jak najbardziej burniarze tak robią, czyli udają, że mają tylko One-Landera, idzie taki atak, ty blokujesz, a potem drugi land w drugim mainie i spalona kreatura, której bardzo potrzebujemy. Proszę, Lead the Stampede, 5 forestów, no dokładnie, ale masz jeszcze drugie Lead the Stampede, które nie, może w następnej turze odpalisz. No tak, ale... A nie, nawet w tej możesz odpalić chyba, no. Ale w tej nie będę, wolę mieć Dlaczego? tego Tinderwalla w stole. Ale czemu nie możesz Quirionem sobie odtapować tego? A, w sumie racja. Czy nie? Czy grałeś już Landa? Bo ja nie wiem, no Ale... troszkę ten... Tak, proszę Państwa, też tak. Czekaj, odłożę wpierw Foresta, potem Foresta.
tak. I na koniec Foresta jeszcze tworzę. No dobra, no to zrobimy tak jak mu. Nie mogę. Nie możesz. No ale No to dobra, no to zagramy tak. przynajmniej wrzucamy tego, tak. Jesteśmy cały czas na 16 życiach, przeciwnik jest na jednym landzie, spoko, no dobra, no taka Lead Stampede się zdarza, dokładnie. Grając 12 landów możemy zobaczyć 5, no Szczerze, pierwszy raz tak miałem. Naprawdę? Ja pierniczę. mm, A dalej ma One Landera. tak, no dalej ma One-Landera. Pytanie, no chyba możemy blokować, no. Tak. Ale pytanie co? Nie tego. Czemu tego? A, no faktycznie. No dobra, bywa. No bywa, no co bywa, no. Ups. No wypadek przy pracy, zdarza się. O, A teraz 5 dla odmiany. I czekaj, nie wziąłem, tego nie wziąłem. No to znowu się wsypiemy trochę na stół. I koniec. A nie, jeszcze Tinderwall. Dobrze, wracają nasze karty. Dalej nie mamy niebieskiej. Ja odpowiem Gniewerowi, kiedy zacząłeś grać w Paupera. Aha, to było w tej rozmowie, że w Magica grasz od 8 lat, a w Paupera, przypomnij Ludwik naszemu czatowi, od kiedy grasz? Około 7, coś takiego. 8. Tak jak właśnie mówiłem na początku, jak zaczynaliśmy od tych starter decków, to wpierw była taka myśl może standard, ale za szybko te formaty rotowały i nie dało się złożyć dobrego, w miarę taniego deku wtedy. No dobra, jakoś tutaj staramy odbudować. Tak, przeciwnik na tym jednym One-Landerze no, nie jest w stanie nas szybko zabić, więc może te jakieś drobne błędy i niefart z tego pierwszego Lead Stampede nie zostaniemy pokarani i zdążymy się odbudować. Prawie skipnąłem turę, a jeszcze gram tego Axbane'a, więc no byłoby nieciekawie. Dobra, w końcu. Brawo. O, no i właśnie, poczekaj, gramy to, tak? E, Dobrze. Chociaż No nie wiem, bo on i tak zginie. ale co byś mu zabił wtedy? No jednego Goblin Tomb Raidera. Bo blokerów i tak mam. Okej, Więc to może lepiej mieć wydaje ścianę. mi się, że jest to War po prostu. No tak, to jest zawsze 2 many więcej, dobry bloker, plus jak będę miał jeszcze czerwoną, to mogę mu po prostu z samego Tinderwalla coś zabić. Mhm. Bo przypominam, jeszcze tutaj dla czatu, bo może nie wszyscy wiedzą, że Tinderwalla jeszcze można zapłacić czerwoną, poświęcić i wtedy 2 damage'a kreaturze, którą Tinderwall blokuje. Więc to ten... Użyłem tego z raz chyba. No dobra. Ten Healer of the Glade tutaj nam zrobił robotę w sumie. Dobry pomysł, Bombay. Przemyślę. Zróbmy tak. Odcinek z Cortezem. No. No dobra. Przejdźmy do naszej tury, gdzie dobieramy kolejnego ziomeczka. No to go kolejny Axbane. No. Jest. No, Axbane. No i skorzystamy jeszcze raz z tego. Tylko i wyłącznie, żeby móc to skastować. No i pas. Przez to, że mamy teraz 2 SWS w stole, jest spoko, że możemy double blokować jego Tomb Raidera. Tak, a on nieustraszenie, niezmordowanie zdejmuje te Axbane'y.
No i chyba to jest też lekcja właśnie dla wszystkich oglądających, jak sobie z tymi ścianami radzić, że generalnie wystarczy zdjąć parę takich kluczowych kart, a nie trzeba wszystkiego i ściany się zblokują. Zaczekaj, jeszcze Healer of the Glade, chcesz tę małpę, czy nie? Właśnie. No to blokuję tutaj tak, tak. Dobra, i tak w ten sposób zablokuję. No zobaczymy, co mu sypnie z małpki. Co tam dostaniesz, Mountain? No to spoko. Fair. No, To and the jest nie fair. facilities. No to w odpowiedzi poświęcę. Zachęcę. No ok. A Kusza kiedy? No Kusza właśnie ma zrobić odcinek z Rogerem. O Jezu, no. Nie wiem, przez chwilę nam przerwało, widziałem Ludwik zniknął na green screenie, ale chyba już jesteśmy, więc Kusza kiedy? No właśnie Kusza ma zrobić ten zaległy odcinek z Rogerem. Mam nadzieję, że się uda, będzie nagrany i wrzucony właśnie no tak no, do 2 tygodni myślę, tak jak zaplanowane, robione Pauper Dojo co 2 tygodnie. W międzyczasie stół nam całkowicie został wyczyszczony, widzę. I 2 bushwalkery. Może nie zaatakuje. Nieważne. Można, czasami można tak ten. Cztery, 6, jesteśmy na 5, no. Znowu tam przeciwnik ma jedną kartę, którą właśnie dobrał. Zobaczymy, cóż to. Dobra, Bombaj, dawaj, jak będziesz na statku, będziesz miał jakiegoś gościa, że to jest samuraj, możemy zrobić kolejny odcinek Pauper Dojo właśnie. Podoba mi się to. No dobra, 0-2 szybko na Kuldotę, ciśniemy 5. grę, jest 1-3, no tutaj jednak dość spory niefart i pozdejmowanie nam tych kart, tych kreatur sprawiło, że niewiele mogliśmy zrobić. Emo Goblin. Czyżby Emo Goblin to była kolejna 4. Kuldota na dzisiaj? Z tego co widzę, Grulram. Mamy na ręce. 2 dni temu. Grulram. Okej. To bardzo chciałbym kipnąć, bo mam i combo na ręce, i szybką manę, ale nie mamy drugiego landa. Więc No niestety. musi mi to puścić w niepamięć, ale to jest insta-keep. Tak, to wygląda dużo lepiej. Ta pierwsza ręka znowu 3 niebieskie karty i nic. To nic zakładziemy. Batmenta położę. Madness. Nie mogłeś tą rampą grać? Rakdos Madness, no to okej. Może być również ciężki matchup, chociaż King MTG to Kuldota na bank. No, rozumiem, że ten komentarz jednak padł zanim zobaczyliśmy Jagged Barensy, które raczej grają tylko i wyłącznie w Madnessie, choć może w czymś jeszcze innym, zobaczymy. Okej, Madness jest troszkę wolniejszy, ale no na pewno będzie miał też sporo palenia i zdejmowania nam kreatur. Zobaczymy.
Grab the price i kitchen. Okej, no. Dobra karta. Weszła słusznie do tego deku. Sam nią gram. Więc i wam polecam, jeżeli ktoś rozważa ten deczek. No dobra. Zobaczmy, co tutaj nam zacznie dochodzić. W jakiej kolejności to zagrać, żeby tej many najwięcej wyciągnąć. Nie da się, w sensie Nie da się już, nie dało się inaczej, słusznie. No. i tak wyszło na to samo. No więc no co można zrobić? No nic nie można zrobić tu jeszcze. Mogę zyieldować do mojej tury. Znajduję jeden step. No zobaczmy jak to tam wyjdzie. Trzeba Bolta albo Fery Tempera. Jak tam wynik 1-3. 1-3, tak. Właśnie to mnie też natchnęło, żeby jakiś feature, jakiś taki licznik wyniku gdzieś wrzucić. Ja się rozejrzę, żeby może od kolejnych odcinków, gdzie gramy ligę, po prostu ten wynik był zaprezentowany, a 0-0-0 dla nas, czyli co, gra dzisiaj reprezentacja? No dobra, jaki jest twój plan, Ludwik? Widzę, że tak, trochę nam się udało rzeczy wrzucić na stół, masz dużo many, widzę, że zagrywasz Elite Stampede. Tak, nie idę powinna w tej turze, bo ma 3 karty, 2 tapowane czerwone source, więc prawdopodobnie jakieś bolty będą. No ale tak, masz i widzę Quiriona znalazłeś, więc Nie przemyślałem tego, bo mam tego roszego w stole, więc mogłem wziąć zieloną i teraz łatwo by mi było to pokastować. ale no chyba nadal możesz coś potapować, przecież masz Saruli, masz ten. Nie, tutaj tak zrobimy. Tutaj tak. Ale trochę misplay z mojej strony. Nie zmienię to faktu, że mogę to zagrać zupełnie inaczej. No tutaj zagramy tak. Czy grałem land w tej turze? Ja myślę, że nie. Nie grałem. Nie grałeś, no dokładnie. Tak. Zrobimy tak. Okej, on pozwolił. No ma tylko 3 karty w sumie, obserwuję co robisz, no może jakieś palenie ma, 4, 5, 6. ale jak ma galwanika, no to oczywiście bez Metalcrafta, więc to mu nie wystarcza, żeby... Oczywiście wolę nie ryzykować, więc tutaj po prostu zrobimy tak, zagram sobie Wall of Fruits, zagram SWS-a. No, jest to klikanie many. Papier lepszy. I poszukać się po prostu po... Jeszcze jednego, no. I... Mogę sobie po Battlementa, bo nie ginie od Bolta, a i tak mam Oroszego, który mi filtruje mana. No też słusznie i jest tańszy, tak. Jest tańszy i tak nic zagrać nie mogłem za tą jedną manę, którą bym miał, natomiast no też mogę to lepiej rozegrać. Tu trzeba pytać, czy przeżywasz następną, to jest zasadne pytanie, przeciwnik ma 4 karty, 2 w powietrzu. Bardzo możliwe, że nie. A, Highway Robbery jest splotowane było, tak. Okej. Więc to dodatkowe karty i Fire Item. Dobra, ja zilduję i sobie popatrzymy, co się dzieje. No we mnie. No to pewnie mnie zabije. No trudno. 5 kart na ręku, no ale zaczekaj, 2 czerwone many, 8, 6, akurat może być, że wyliczył. Teraz właśnie atak w powietrzu i co, 2 bolty? No tylko 2 bolty by musiały być chyba.
No nie no, Faithless Looting, Albo no, per Almsy. no Albo jeżeli jeszcze Almsy, tak. no bez bloku, bo nie mogę. Ludwik Niewer cię jeszcze pyta, w której turze można się spodziewać najwcześniej tego combo grając ścianami? Jak najwcześniej ci się udało skombić? W trzeciej turze. Zaczynasz Forest Tinderwall, potem Forest, Saruli, poświęcasz Tinderwalla Axbane i w trzeciej turze grasz Freed from the Real. Masz po prostu Infinite Mana i jakiś tutor albo Valakut z ręki, więc w spisie gram Tuk-Tuka w mainie, jednego. Okej, to jest bardzo fajny draw. No właśnie, przeżyliśmy jakoś tę turę, przeciwnik został 4 kartami, my na 6 życiach, więc raczej no, teraz na instancie nas nie zabije, tak przewiduję. Teraz muszę się skupić, bo teraz tak. Mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Więc mamy 27, 29, 31, 33 plus 9, mamy 41 many. Więc pierwsze co robimy, nie, bo mamy Oroshiego. Więc sfiltrujemy dwie niebieskie, robimy transmute. Dobra. Po i Frida? Nie. Po drifta. Jak to, I po co transmit drifta po drifta? zobaczysz. Okej. I teraz znajdziemy Reaping the Graves. Ale, Zagramy Savanta. no dobra, dobra. 2. Obserwuję. Spokojnie, nie obawiaj się, wszystko pod kontrolą. Rozumiem, chcesz zagrać więcej speli. Jest. Poczekaj, no. Wpierw wybierzemy oczywiście tutaj drifta. No i sztorm. Aha, myślałem, że jeszcze najpierw dobierzesz jakieś karty i wtedy coś pozagrywasz, ale nie, wystarczy ci Storm 2, czyli jedna kopia Rippingu, żeby zobaczyć z powrotem 2 Drift of Fanta. I No, teraz ciekawie. robimy transmute. I teraz szukamy się. A, nie mam niebieskiej. Teraz szukamy się po Galvanic Alchemistę. Zagramy Galvanic Alchemistę. I z czym to sparujesz? Z Battlementem, tak? Nie no, Poczekaj, bo jego może ci jednego zabić, bo on może ma jednego bolta w ręku, nie? w co? W niego. No to spoko. 2 galwaniki? No, okej. 2 galvaniki. No i teraz nie czerwonej, mam drugiego drifta, więc zrobimy Infinite Mana i mam przecież tego, więc dobieram cały deck, więc wygraliśmy. No. Więc na spokojnie, wszystko pod kontrolą. I tak tą grę wygraliśmy. Tylko czemu całą niebieską samą? A nie ma znaczenia. No tak, bo jeszcze sobie odtapuję. Będzie mi łatwiej klikać z Frida. Przeciwnik dobierze? Można na przeciwnika? Nie, przeciwnik się poddał, widzi to bardzo dobrze. Okej, to była pierwsza gra. Jest do przodu, Ludwik, brawo, dobrze. Też zaimponowałeś z tym rippingiem jeszcze, żeby tutaj taki transmit podwójny. No to dobrze. I to nam teraz gra wygrało, bo jakbym tego nie zrobił, a tutaj i tak zagrał te 2 galvaniki, to byśmy nie mieli tego drugiego drifta. Słusznie. Czasem lepiej po prostu pójść naokoło i grać wokół wszystkiego, co się da. No i tutaj właśnie spróbować wygrywać. Nawet jeśli ma nas to trochę zaboleć na czas, ale
Nie, bardzo, bardzo dobrze to przejrzałeś właśnie, czyli przewidziałeś, że taki jeden win con ci może właśnie przerwać, zniszczyć. Pokopałeś się po drugiego Drift of Phantasms. Super. Już ten play mi się podoba. Naprawdę zapamiętam go. Dobra. Tutaj widzę w tym, że ucinamy tak. Quirion, Vivien's Grizzly, Tuk Tuk, Tirtpath Tinderwall i jednego Enta. I wsadzamy 4 Hillerody Glaidy, oczywiście, i 2 Tamiya. Wezmę 3 Tamiya. Nie lubię tak, że tu jest 13 landów. Strasznie mi to nie pasuje w tym deku. No, dobra, bierzemy tak. I teraz pewnie przez to, że to powiedziałem, dostanę. Będzie skrót. No, na Nie, szczęście nie. jednak jest dobrze. Jest, tak, jest chyba bardzo dobra ręka. Przeciwnik też kipuje 7 Muszę dobrać, nie? i Znowu zaczyna mamy, z Taplanda. Dobrze. mi zabije tego Axbane'a znowu. No, jesteśmy bez żadnej many. No ale to jeszcze długa droga przed nami. Ja się spodziewam, że on właśnie może nam takiego czy Quiriona zdejmować. No tak, no właśnie, Wspaniale. ale to dla nas jest całkiem niezłe, bo pozbył się już jednego palenia, a my mamy drugiego Quiriona i Nie, mamy też aż 2 Overgrown Battlementy. Okej, many nam chcemy powinno się... generować jak najwięcej many teraz w tej turze trzeciej, czwartej, bo to są w sumie najważniejsze tury dla ścian, bo są to possible tury, w których możesz się skręcić. No w trzeciej oczywiście trzeba mieć wszystko na ręce, i Frida, i tutora jeszcze jednego, więc to w trzeciej może nie. Cast down w Bandesie? No, może w sideboardzie rzeczywiście Dobra. ktoś gra castdowny właśnie na jakieś takie matchupy właśnie w stylu Gruul Rampa. Też chcę mieć na Krysalisy. Tego bym się tak spodziewał w sumie teraz może. Ciekawe, ciekawe. Czy jak nie krarki z toksyną w sideboardzie, to castdowny. No co za ludzie. No dobra, no. Tak, Madness, tym bardziej jak gra właśnie taki removal czy krarki, to też wydaje mi się niezły matchup dla tego deku przeciwko ścianom. Zobaczymy, czy... No właśnie, ma już Metalcrafta, więc nam wszystko zdejmuje. No dobra, ale stankowaliśmy 8 damage'a z tych 2 galwaników i udało się wybejtować castdowna. Więc jest to... Tak, właśnie, Ludwik, musisz zakładać najgorsze rzeczy, że właśnie ma jeszcze castdowny, nie castdowny. Oj tam, to jest loser's mentality. No ale prawda, no nie, w sensie mówiłem, że przy kombieniu się, a tutaj jak tak... Okej. No zdejmuje, no macie cały czas No tyle dobra. samo kart na ręku, że wymieniacie kartę za I kartę. to jest dopiero druga gra, gdzie też on zaczyna, więc to też jest ta przewaga. Drugą grę jest bardzo ciężko wygrać na Madnessa. Właśnie w sumie tak jak możesz zobaczyć, bo on ma też strasznie dużo tego remowalu i nawet jak popali trochę tych moich crit, to mnie może aż tak to nie boli. Teraz na przykład miałem bardzo dobrą rękę, bo miałem i 2 Quiriony, i Wall of Rootsy, i 3 Battlementy, że tak powiem. Oczywiście jeden to był Axbane. Więc, no ale udało mi się tego wszystkiego pozbyć, więc O, to nie jest zła karta. Mamy to jest kolorową manę. bardzo dobra karta. Jakieś Elite Stampede by się też teraz przydało. Będziemy wchodzili do lochów. Teraz co turę. Zaczekaj, ile masz tej many? Masz akurat 5 many, tak? Dokładnie. Okej.
Więc będzie wchodzony do lochów, chyba że mnie zdąży zabić. Muszę sobie przypomnieć, co robią lochy. Nie sideboard. Lochy. Który ja chcę? Regain one life, Sky 1. Tak. Idziemy w Dungeon of the Mad Mage chodzić. Widzę, że Hakamata też się żegna. Pozdrawia Cię, Ludwik. Dzięki, że byłeś, Damian. Mam nadzieję, że do zobaczenia jakoś niedługo, czy w Pauper Dojo, czy może na Mistrzostwach Polski. Trzymaj się. No i zobaczymy. No pewnie ma tego bolta, no ale grzech nie zablokować to. Więc zablokuję 2, a jak zje to kolejnego bolta, to może nie jest tak źle nawet. Aha, i nic nie zboltuje. Okej, no to jest fajnie. Nie, dalej wolę tutaj wejść w loch. Cofnijmy to wszystko. I No bo jeszcze jedną manę możesz odjąć za Kantera? Nie. prawie skonsidowałem. A, nie mogę. Już nałożyłeś Kanterka, no. No to nie, no dobra, trudno. No to wchodzimy w Dungeon of the Mad Age. No i dostaniemy żyćka. No i koniec. Przypomnijmy działanie dungeonów. To nie jest tak jak inicjatywa z You Gain the Initiative, czyli ty będziesz do kolejnych lochów w dungeonie przechodził tylko A wyłącznie, mi nie zabierze, dokładnie. ale nie, jak ci zabierze, czy też Nie. On No. mi nie zabierze. On nie Okej. może tego przejąć. No właśnie, tak. I wchodzisz do kolejnych za każdym razem, kiedy masz efekt Venture into the Dungeon, tak? Przesuwam się o jeden pokój. Tutaj jest rozpiska, co robi ten dungeon. Jest to dungeon właśnie bardzo fajny na takie matchupy, bo on bardzo głęboko mi kopie. Bo tutaj jest Scry 1, potem dodatkowa mana, potem Scry 2, potem dobieram 2, potem mogę Scry 3 i jeszcze na koniec dobieram 3 i mogę jedno skostować bez w ogóle płacenia many. Mhm. Więc jest to naprawdę chyba mój ulubiony dungeon w sumie. Bo robi naprawdę bardzo duże value w takich właśnie sytuacjach. Dobra, znowu we mnie. Ja tutaj na jego miejscu chyba wolałbym to zagrać w Wall of Fruits. Pozbyć się po prostu tego Wall of Fruitsa i atakować. No chyba, może że być, że już tam widzi, po prostu. widzi, że jesteś blisko jednak zginięcia po prostu. Jeszcze po tych almsach lądujesz na 7 życiach, on ma 2 karty w ręku i cały czas nie widzi jakichś niebezpiecznych kart może w swoim mniemaniu na stole. Pewnie X-Bane'a czy Overground Battlement to by ci zdejmował, by w jakiś sposób starał się spalić, ale tak, to chce po prostu zdążyć. Nie wiem, czy tam w tych pokojach masz jeszcze jakiś gain life? Czy to było tylko w tym pierwszym? Nie, w tym pierwszym tylko. Ja grałem? Grałem LAN. Nie poddawaj, nie poddawaj. Kusi, bo Właśnie, bo zagrałeś teraz Saruli, to no, jest ta jedna mana jest mniej. strasznie. No właśnie, Vampire's Kiss. Jeszcze cały czas 2 karty, 5 życia. Czy będzie miał to palenie? Nie, jedna. Ten? Jeszcze drugi Nie Vampire's wiem tego Kiss. Walta. Tak, sobie przefiltrować. Dokładnie, mógł nie zabić w tej turze. Może, bo
No, to jakby z tego Blada Almsy. No, Okej. czy przeżyjemy, żeby zjeść enta, znaczy tego puta z enta? Jem w jego turze. Chociaż, Jezu, nie. Tak, nie. Chciałbym o tak zrobić. Odtapujemy tego i będziemy mieli na fooda w jego turze. Okej. No więc zobaczmy. Oczywiście nie mogę teraz tego fooda zrobić, bo po prostu dostanę bota w odpowiedzi i tyle będzie. Dobra, teraz liczenie. Raz, 5, 6. No to zagram Wall of Fruits. I nie będę venture'ował do dungeona. Szkoda tracić Wall of Roots, dokładnie. O, Gniewer pyta, czy granie Weather the Stormów w site ma sens. Mi się wydaje, że były jakieś listy też, chociaż nie, może nie, ze ścianami. Ściany chcą kreatury dające życie, tak? Ludwik, grałeś w Weathery? Na samym początku grałem 2 Weathery, ale to nie sprawdziły się w ogóle. Bo to nie jest deck, w którym kastujesz dużo speli. To jest deck po prostu, w którym idziesz Infinite i starasz się właśnie jak najbardziej ustabilizować boarda swoimi kreaturami, tak żeby przeciwnik się przez niego nie przedostał. Więc wydaje mi się, że Weather the Storm jest po prostu taką trochę martwą kartą. Ja najwięcej z Weather the Storma zagrałem chyba za, nie wiem, jakieś 12 życia, a potem w następnej i tak dostałem podwójnego Bushwalkera i się skończyło. A jak się nazywa ten typ właśnie, co daje życie za Devotion to Green? Pyta Bomba i mówi, znaczy pyta, czy jest fajny. Ja pytam ciebie, Ludwik, żebyś przypomniał nazwę i też o swoją opinię. Na Lies Disciple jest spoko kartą, też nią grałem, ale wydaje mi się, że lepiej się sprawdza w kaskaderskiej wersji, bo tutaj też gram dużo kart po prostu pod combo, a tam jak masz same kreatury, to masz dużo większy value z tamtego, co nie? Dobra, ja tutaj znowu dam turę, nie chcę ryzykować. Your opponent has disconnected. No to czekamy, no. Dzisiaj słabe połączenie internetowe, my też mieliśmy różne przerwy. Może być, że jeżeli tak gra Polska dzisiaj, widzicie, ja też takim kibicem nie jestem, to wszyscy przez internet i zamula. Chociaż w sumie Mogoblin nie musi być z Polski nawet, to nie wiem. O, join the game. Może coś się uda. No, więc wracając, Nal's Disciple jest bardzo fajną kartą. Ja też właśnie bardzo lubię. I wydaje mi się, że mógłbym nawet grać teraz, ale tak jak mówiłem na początku streama, nie jest to moja lista. Ja tutaj ją tylko testuję, bo byłem sobie bardzo ciekawy, jak działa ta lista bez tych Meaning Wave'ów. No i jak widać nie działa, ale to skillicznie. Nie działa tak dobrze w Twoich rękach, jak może działała w rękach tego, kto ją wymyślił. No ale też jak wszyscy na streamie widzieli te matchupy, które trafialiśmy, czyli właśnie i UB i Kuldoty, to nie były optymalne matchupy. Ale akurat Apas, który ten deck stworzył, jest według mnie bardzo dobrym graczem ścian, mimo wszystko. I no to pewnie ma. I w sensie on tak zapoczątkował trochę istnienie tego deku. No, pewnie. Dokopał. No i dobra, no jest 1-1, w takim razie idziemy do trzeciej, my teraz zaczynamy, więc
powinno być lepiej. Chyba Ja tutaj rozważał w takich bernach jednak tych Coalition Guardów. Tak zarzucam, jak będę grał, w takim razie je przetestuję, bo wydaje mi się, że też mogą raz ochronić nam combo, dwa zjeść co najmniej dwa takie bolty, czy też blokować, tym bardziej nawet w Madnessie, gdzie on tam będzie musiał grać jakieś Fiery Temper, nie wiem, z Fateless Looting i te. Ja grałem kiedyś właśnie, brałem Coalition Honor Guardów na Kuldotę i inne takie, ale nie sprawdza się to jakoś bo wiesz, Kuldota jest strasznie szybka, więc a to, że on kosztuje jeszcze białą manę, to czasem jest problematyczne, bo jak zabije ci te dające kolorową manę, no to jest trochę kiepsko, nie? No to prawda. Jaka decyzja? Czy kipujesz? Właśnie myślę, bo tutaj jest turn 2 lead the stampede w coś, więc Jakbyś poświęcił wolę, tak? Okej. tak. Bo to jest, że Forest, szukam po Forest, w następnej Forest, Tinderwall, Sack, Stampede. No tylko pytanie, czy to jest War? Wydaje mi się, że nie, no bo jak nie dobiorę nic, no to będę siedział po prostu z dwoma landami. No ale masz i Healer of the Glade, masz tego filtrującego manę. Dobra, Kurczę, wezmę. Spróbujemy. Ostatnia gra na streamie musi być. nie, wygląda całkiem nieźle. Możesz zarówno właśnie chyba po tego Lead Stampede, albo w razie czego po może Sentinela iść. Ten Sentinel też jakąś opcją potencjalnie jest. Wiesz, jak znowu nie hitnę Lead the Stampede w 5 forestów, to może jakoś to wyjdzie. Chyba, że coś dobiorę teraz. No to nie jest coś, co chciałem dobrać. No dobra. To sakniemy. Daj mi manę. Dobra. Udało się hitnąć to, co chciałem, czyli Battlement i Wall of Roots. I sobie przejdziemy do discardu. Zdiskarduję sobie kartę. Nie wiem jaką jeszcze. Ale No właśnie. SWS-a. SWS wydaje mi się tutaj nie aż taki super potrzebny. Faithless Looting obstawiam w Almsy Albo w Kitchen Impa raczej. albo w Kitchen Impa dokładnie. Tak, jego się tak opłaca właśnie w drugiej turze, żeby tam zdążył więcej kombatu zadać. Nawet jeżeli musimy, a no i tym bardziej jak mamy snackera. No, dobra. Co ja tutaj chcę? Mogę. I czy on nim nie zaatakował? No proszę, przeciwnik Nie nawet nie zaatakował. I teraz pytanie, czy ja chcę zagrać Wall of Roots w Saruli, czy chcę po prostu Battlementa? Wydaje mi się, że nie muszę aż tak się wystawiać, więc na spokojnie zagram po prostu w ten sposób. No w Bardziej końcu przyszła taka chwila, że niestety obudził się i przyszedł na streama mój. Dobra, Wojtek, nie? Ja was zostawiam i zaraz wrócę. Ludwik, Jasne. powodzenia. Dzięki. Wyciąga Transmute, chyba ten, co w dungeon wchodzi, gorszy jest. Raz. Czyli nie rozumiem. O co chodzi? Że musisz, Bombaj, powiedzieć krok po kroku, bo ja już nie wiem, co się dzieje. Wyciąga Transmute. Że wtedy co discardowanie było, tak? Z tego co rozumiem. Nie wiem, wydaje mi się, że
No, tak, okej, dobra, czyli dobrze, myślałem. Eee, Wydaje mi się, że Dory jest spoko. Tutaj o tyle, że i tak go kastuję za tą jedną niebieską, to jest super draw. Dobra, więc na pewno kastujemy to. Czym Prospero, czy Jest. ty od mnie możesz z tej pozycji zabić? Na pewno 4. 10. Wiesz, ty się na tym deku znasz, więc tutaj oddaję tobie. Tak, może. Widzę to w ten sposób. Przelatują 4 w górze, 10 życia, dokłada Great Furnace, 2 galwaniki i na przykład Vampire's Kiss. I to jest 10 damage. No właśnie, to jest problematyczne, więc ja tutaj jestem bardziej safe, Szansa jest mała, oczywiście, tak. Czy coś ale jeszcze no, mógłby zrobić? No mógł też jeszcze wolę jakieś zagrać wokół chyba mimo wszystko. Fateless Looting i 2 razy Almsy i oprócz tego jeszcze Galwanik. Bomba. Serio? Jak szybko rozwiązałem sprawę spania, no jednak odniosłem do mamy, no, żeby tam z mamą się położył, a ja obiecałem, że przyjdę niedługo. No na szczęście już to jest ostatnia gra, w sensie, wiesz, ja bym jeszcze trochę pograł może. Może nie tym dekiem, bo Dobra, druga liga, Ludwik, drugą ligę odpalamy. dobra, to 10 ticksów mi daj. Okej. Gdybym miał, to bym dał może trzeba jakiegoś sponsora Pauper Dojo i będziemy mieli ticksy dla uczestników. Tutaj się zwracam w takim razie, może ktoś chce dla gości. Wysyłajcie donaty, macie na ticksy, to przedłużony stream robimy, przedłużony stream. No właśnie donaty na ticksy i decydujecie, czym wtedy gramy. Ale nie, dobra, żarty na bok, dzisiaj tak byśmy tej drugiej ligi nie zagrali, trzeba iść spać i jutro jest turniej w centrum MTG, mam nadzieję właśnie Ludwik, że się tam zobaczymy na żywo, trzeba się wyspać i zagrać. Jezu, jeszcze te listy muszę wydrukować, zapomniałem. Dobra, no tutaj gramy LTS-a. Chciałem jedną kartę bardzo, ale niestety jej nie dostałem. No bywa. Czy? Nie wiem. Chciałem powiedzieć, czy zagrać drugą stampadę i szukać się po Quiriona. Bo to by było spoko, ale czy Będziesz musiał znajdę? dużo discardować potem. Też jednego wysajdowałem właśnie. Więc wydaje mi się, że nie jest to zbytnio worth, więc tutaj po prostu dogram Axpaina. Tutaj O, Kusza pisze, że Daybreak daje konta sponsorowane z darmowymi wejściami na eventy. No dobra, no to staramy się rozwijać, zwiększać oglądalność. Może taka współpraca się uda. jak nas teraz nie zabije, to w następnej wygramy. Obiecuję. Albo i nie. Może nie. Jednak 9, no. odwołuję. Nic z Richem. Co ma Richa w tym deku poza Entem w ogóle? Któryś Ent? Żadne te Defendery? Nic, żadne nie ma. Tylko Tuk ma jeszcze Richa. Ten, co daje hejt na wszystkim, ale go wysajdowałem, więc pozdrawiam. Okej. No dobra, no czyli co? Dostaję za 4 i jestem na 2 bolty i pewnie tak się to skończy, co nie? Dobra, ja zilduję. Mogłem się spróbować wkręcić w poprzedniej nawet, ale no i tak miałem tego bolta, więc nic by to nie dało, nie dałoby nic. Kusza, nie wiem, czy ty kończysz swoją myśl, czy to było, że właśnie świetne pytanie, mamy nadzieję, że jakaś ekipa do nas przyjeżdża, ale nie wiemy. Na pewno obstawiam, że będzie ekipa z Warszawy, to tak.
Dobra, czyżby przeciwnik zastanawiał się, co ma zrobić? Nie ma tego Litala z jakimś cudem? Trzyma na ciebie jeszcze jakieś inne karty, które może by wsajdował? Nie Ma wiem, 5 kart na ręku i 5 kart, myśli. 5 many, na kierkę w grobie. Coś liczy Jeszcze może. Faithless Looting w grobie, więc just kill me. Może nie może mnie zabić po prostu. Kurczę, nie, no ja wiem, że to była odpowiedź do Bombaja, tylko to tak brzmiało, że świetne pytanie, mamy nadzieję i że właśnie myślałem, że może wiesz, że ktoś przyjeżdża, że mamy nadzieję, że przyjeżdża ekipa że pojawią się właśnie ludzie z nie wiem skąd. Grab the prize per I time. 5 damage'u, ale cała czerwona Dobra, mana spalona. karta. O, przepraszam. Poczekaj, zostajemy na jednym życiu. Chyba że znajdzie jakiegoś, chociaż nie znajdzie Montaigna, bo on już grał Landa. Tak? Grał? No, zagrał chyba Bolt Whispers. I co teraz? No tak, jeszcze Vampire's Kiss może być za 2 czarne oczywiście. O. Może? No, Dobra. O. No O. dobra, nie da się skręcić. co się stało? No podał się. Poddał się po prostu, okej, dobra. Dostaliśmy 50 playpointów, czyli 2-3 wynik i przynajmniej zwrot połowy wpisowego, tak? Czy nie? Czy teraz się coś zmieniło? Już sam nie wiem. Nie, jest. Za 100 playpointów jest, tak. No dobra, no to Ludwik, ja przełączam na nasz główny ekran. Widzimy się jeszcze i pytanie, czy jakoś byś podsumował tę grę. No jaka jest twoja ocena tego deku w takim razie? No były to ściany, ale nie twoje. No nie były to moje ściany, ale jak moimi grałem na modo, to wychodziło w miarę podobnie, więc tutaj akurat wydaje mi się, że nie za wiele by to zmieniło. Akurat graliśmy na takie deki, że to czy miałbym te winning waye, czy nie, to już tam mniejsza z tym. Na modo deck może nie jest jakiś super. W papierze oczywiście zależy od mety w LGS-ie. Na duże turnieje, takie jak na przykład Common, na main event może bym nie wziął, ale na trio, tak jak mówiłem, bardzo polecam deczek, bardzo dobry i naprawdę bardzo ciężko na trio jest go zatrzymać. Więc mam nadzieję, że tutaj, no dobra, może moim performancem dzisiejszym nie przekonałem do grania ścianami, ale mam nadzieję, że może komuś deczek spodobał i będzie więcej murarzy w gronie pauperowców. Ja na pewno dam mu szansę, czekam tylko aż mi się go uda złożyć w całości, tutaj już mam dogadane kupno prawie całego deku, ale idę raczej w tym kierunku, co ty miałeś wcześniej, ten deck z Winding Way'ami. Żegna się chyba z nami Gniewer, składać gratulacje Ludwik i życzę nam powodzenia jutro. Dzięki Gniewer, zapraszamy na kolejne streamy. No cóż, no dzisiaj te wole wynik 2-3, not great, not terrible, no oczywiście lepiej byłoby, gdyby było do przodu. Myślę, że deck warto złożyć w różnych wersjach, można sporo zmieniać, bo na przykład ten mój ulubiony deck, czyli Rakdos Madness, no to w mainie praktycznie wszyscy grają aktualnie to samo, ciężko coś tam poprzerabiać, ściany tę swobodę dają. No dobra, Ludwik, no zbliża się północ. Plus jeszcze zaznaczę, że No. ściany w papierze są bardzo tanie do złożenia, więc to też polecam, bo nie jest to aż taki duży wydatek a przyjemność z grania tym deckiem jest naprawdę super, więc zachęcam jeszcze raz. Jeżeli nie jest drogi, dokładnie pytanie, czy nie ma jakichś takich kart, które z kolei trudno zdobyć gdzieś, bo są tylko w jakichś jednych kopiach, ale chyba nie, nawet teraz te Tinderwalle dostały jakiś przedruk, może nie w dużych ilościach, ale dostały, więc no, ogólnie polecamy ściany. Ludwik, bardzo Ci dziękuję, zbliża się północ, ja w takim razie się z Tobą żegnam, do zobaczenia do jutra i do zobaczenia w Pauper Dojo. Trzymaj się. Pozdrawiam wszystkich,
Pa. Miłego. A ja jeszcze kilka słów do Was dosłownie, bo rzeczywiście już 3 godziny jakoś nam przeleciały. Nie są to 4,5 godziny jak tydzień temu z Radomirem i z Tomaszem, ale trochę tego czasu spędziliśmy. Zbliża się północ, więc tak, słuchajcie, z krótkich ogłoszeń. No jutro jest turniej w Warszawie, Pauper Klosz. Kto ma być, to mam nadzieję, że się z nim zobaczę. Następny odcinek Pauper Dojo wypada, no właśnie tak za 2 tygodnie, czyli w święta, więc mam nadzieję, że wtedy się uda zrobić ten odcinek taki nagrany wcześniej właśnie Kuszy z Rogerem, też jestem bardzo ciekawy tego formatu, właśnie pytaliście, kiedy będzie Kusza, że Kusza fajnie gada, on rzeczywiście dużą ma wiedzę na temat Paupera, jest sędzią, też dla nas robił różne wykłady, więc myślę, że będzie to bardzo ciekawy odcinek. I plan jest taki, żeby się pojawił za 2 tygodnie, damy znać na YouTubie, gdzie ogłoszę, na Discordzie na pewno, może i na Facebooku, śledźcie i słuchajcie. Tymi to widzimy się jutro, to do zobaczenia, wszystkim bardzo za udział w dzisiejszym streamie dziękuję, trzymajcie się i do zobaczenia w Pauper Dojo.